Nie no, spokojnie, jestem. Dzień dobry wieczór panie i panowie, witam wszystkich bardzo serdecznie w ten przepiękny niedzielny wieczór. Ja nazywam się Marcin Skruch i dzisiaj pomówimy sobie o tym, co tam ciekawego w świecie filmów, nagród, horrorów, gier wideo, czyli krótko mówiąc, co tam w Hollywoodzie. Bardzo witam serdecznie wszystkich, którzy dzisiaj się pojawili z nami. Że patrzę. Siła w rapie, witam, czy zrobisz za jakiś czas nowy filmik z kolekcji DVD, Blu-ray, bo na pewno powiększyła ci się, niedawno pokazywałem, chyba omawialiśmy się ostatnio, że na 2000 płyt, wróć na 2000 filmów, bo to nie zawsze 2000 płyt się pojawi, więc takowy filmik jak najbardziej będzie. Marcin znowu, jak zawsze spóźnienie, testuje nowe oprogramowanie, nowe ustawienie. Zresztą widzicie, powiem w ten sposób. Dzisiaj, panie i panowie, jesteśmy na YouTubie, siłą rzeczy, jesteśmy na Facebooku, jesteśmy na Twitterze albo na Xie, jak kto woli, jesteśmy na Twitchu oraz jesteśmy na TikToku. Oczywiście to wszystko ma związek z tym, że za czas jakiś, nawet sprawdzę, czy wszystko mnie słychać elegancko, żeby nie było, że dobrze. Za czas jakiś oczywiście będzie odcinek charytatywny, wiadomo, to przed świętami, więc chcę, żeby do jak największej liczby osób dotrzeć. Póki co mamy osobne studio na pozostałe platformy, to jest TikTok, może mi się to uda wszystko zintegrować wcześniej. Jeszcze został do ogarnięcia LinkedIn, ale to będzie za jakiś czas. Cześć, witam Cię bardzo serdecznie. Proszę bardzo, pojawił się nawet, który nawet nie zauważyłem 5 minut, tak przesunąłem, bo ja mówiłem, pewne rzeczy musiały być ogarnięte, więc tak to jest, więc dajcie mi znać, gdzie oglądacie, czy to jest właśnie któraś z tych platform, jestem ciekaw, skąd jest najwięcej osób. Krzysztof Kubiak, dawno mnie tu nie było, wpadłem, teraz siemanko, cześć Krzysztofie, normalnie, witam Cię bardzo, bardzo dawno nie było, jest i Jason Kruger, jest i Brontos, Lancel, również Lancel, dziękuję pięknie za odnowienie wspierania na Patronite, jestem Ci bardzo wdzięczny za to. Uwielbiam tą muzyczkę, wpada w ucho. No to jest muzyczka z biblioteki YouTube'owej, jeżeli pamięć mnie nie myli. Panie i panowie, Wiktor Z, może mi się uda jeszcze dzisiaj, ale będzie, panie i panowie, naszym nowym, dodatkowym moderatorem, więc rzeczywiście, no wiadomo, czekamy, chcemy, więc jest dobrze. Jurek Piechota jest, witam bardzo, bardzo serdecznie. Tak z ciekawości finansowych klap masz na liście. Wiesz co, lista jest ogromna, bo w tym momencie jest to lista, patrzę, 100 filmów, ale omówimy tylko 20 największych klap finansowych, bo tego rzeczywiście jest naprawdę mnóstwo. Tak, dobra, dawać łapy w górę jak najbardziej, dajcie łapy w górę, niech to się wszystko niesie, niech nas YouTube śmiga. Sprawy na początek, czy wysłałeś już DVD? Nic, panie i panowie, żadnej płyty jeszcze niestety nie wysłałem. W zeszłym tygodniu, zresztą jak wiecie, zanim mogłem, no niestety nie mogłem nic ogarnąć, ale będę wysłał w przyszłym tygodniu. Kolejna aktualizacja StreamYarda. Widzę klimatyczny wygląd z twojego pokoju. Dziękuję bardzo. Nie, akurat to jest nie StreamYard, tym razem to jest, nazywa się Restream. Próbuję nowych rzeczy, jak najbardziej. Umówmy się w ten sposób, że najpierw opowiem całą historię o tym moim wspierającym, potem wy się dowiecie. Cześć Łowca Duchów, dawno cię tutaj nie było. Marcin, odnieś się do filmów o pogranicznikach. Bardzo chętnie, panie i panowie, bo film Agnieszki Holland jest zły. On jest dobry. Nie wiem, nie mam pojęcia, ponieważ tego filmu jeszcze nie widziałem, więc dobrze wiecie, że jeżeli jakiegoś filmu nie widziałem, to się na jego temat nie wypowiadam. Mam nadzieję, że, no bo skoro wrzucają nam tutaj do Irlandii takie filmy, takie genialne, cudowne filmy jak chociażby tam Teściowie 2 czy Listy do M15. Mam nadzieję, że ktoś stwierdzi, o proszę bardzo, jest głośno o tym filmie, może ten film pokażemy. Bardzo bym chętnie. Wtedy, kiedy będę miał możliwość, Łowca, ten film obejrzeć i wypowiem się na ten temat jak najbardziej. Póki co nie mogę. Czy dam moda? Dam jak najbardziej, ale to w tym momencie spokojnie po kolei, bo to wiesz, oczywista oczywistość. Słuchajcie, zanim przejdziemy do konkretów, no to wiadomo, trzeba na początek pewne rzeczy uściślić. Więc tak, mówiłem, gdzie nadaję. Nowym modem jest Wiktor Z, panie i panowie, więc jak najbardziej możecie dać mu łapkę w górę, łapkę w bok, z karata, czy jak tam lubicie, żeby było w porządku. Ale co jest jeszcze bardzo ważne, to muszę właśnie sprawdzić w tym momencie i pokazać. W tym momencie, póki co jeszcze, panie i panowie, jeszcze trwa głosowanie, bo dobrze wiecie, że rozpoczęliśmy w tym momencie omawiać straszny film i skoro zaczynamy omawiać straszne filmy i kolejny film w cyklu kultowe horrory, no to pora na to, żeby rzeczywiście wybrać to, co będzie później. I już wam tutaj pokazuję, który ekran ten. Było 5 propozycji, panie i panowie, było 5 propozycji. Niech tylko sobie tutaj zjadę i proszę bardzo. Mogę wrzucić? Mogę wrzucić. O, tak się pokazało, fajnie. O, a czemu tutaj zniknąłem? Czemu mnie tutaj nie ma? O co chodzi? Może to jakoś tak się da, żebym ja też był? Ja też tutaj chcę być. Sekundkę tutaj ogarniam, no i nie wiem. Nie ma mnie, a ja tutaj mam być. Jak to się tak wie, że mnie nie ma?
No nieważne, dajcie znać. Mam nadzieję, że mnie tak czy jak słyszycie. W każdym razie, póki co jest 5 propozycji. Uśpiony obóz, Rek, czy tam Rec, jak to woli, Ring, Naznaczony, a także Fantazm. Więc panie i panowie, wybieracie do środy, do północy głosujecie. To jest wtedy zamykam głosowanie i to będzie seria, która będzie omówiona, bo teraz oglądamy straszny film, później będzie Terrifier i później właśnie to, co wy wybierzecie. Więc jeżeli zależy wam, to proszę bardzo, wchodźcie w dział społeczność, w zakładkę i tam możecie jak najbardziej sobie ogarnąć. Co jeszcze miałem mówić? O płytach już mówiłem. Dobra, w porządku. No więc zaczynamy, panie i panowie. Zaczynamy, tylko muszę tu jeszcze, tylko tutaj muszę rzeczywiście jeszcze ogarnąć kilka osób. Dobra. Marcin, jak mój talon, obiecałeś. Jak najbardziej Marcin Krause oczywiście, ponieważ to jest użytkownik, dobrze wiecie, że na dziale społeczność, no, który wam przed chwilą zresztą pokazywałem, co jakiś czas tam wrzucam quizy i tam można tam powiedzmy zgadywać, bawić się. To są akurat rzeczy, które są poparte informacjami, czy tam powiedzmy z IMDb, czy z Box Office, może, czy ostatnio właśnie z The Numbers.com bodajże i chodziło no i Marcin mówi, że elegancko. W skrócie rozmowa była taka, że Marcin ma talon na balon. Marcin, proszę bardzo, tutaj muszę wyciągnąć w tym momencie. Jest przygotowany. Tak jak mówiłem, jakby pisałem, wysyłam telefaksem, także zgłoś się do najbliższego biura pocztowego, będzie wysłany na adres marcinkrause@jestemszalony.com, także możesz spokojnie wbijać. Cześć Adaś, witam Cię bardzo serdecznie, panie i panowie. Jak widać, to jest razem z nami nasz Adaś. Dobra, wszystko jest w porządku. Wszystko jest w porządku. Mi się wydaje, że wszystko jest w porządku. No to dobra, panie i panowie, no to zaczynamy, lecimy. Oczywiście, jak się bardzo... Cześć Kabaret 2020. Kopela, dawno Cię tutaj nie było. Zaczynamy oczywiście jak zawsze, przynajmniej jak ostatnimi czasy, bardzo często od Amazon poleca. Co to jest Amazon poleca? Ano nic, nie mniej, nie więcej, tylko Amazon.pl, polska oczywiście platforma, no, w Polsce dostępna. Mam dla Was kilka bestsellerów, kilka rzeczy, które mi polecieli i wydaje mi się, że akurat to są rzeczy warte obejrzenia, warte kupienia, więc tutaj już, no widzicie, chwilę, nowa platforma, jeszcze do końca tego nie ogarnę, ale już udostępnię Wam ekran. Proszę bardzo, ekran ciach i możecie zobaczyć. Pierwszym filmem, który chciałem Wam polecić, tylko muszę jakoś tak to zrobić, żeby było mnie też widać. Czy to się uda? I znowu zniknąłem z cinema. A gdzie ja jestem? Czemu mnie nie ma? Sekundkę, ludzie, kombinuję, bo naprawdę, jak mówię, nowe urządzenie, nowy sprzęt i jeszcze nie wiem do końca, jak to się wszystko ogarnia, no ale nie widać mnie przez chwilę, a może to nawet lepiej w sumie, że mnie nie widać. W każdym razie, pierwszym filmem, który Wam chciałem polecić, to jest trylogia Planety Małp. Jak widzicie, to jest 4K Ultra HD za 219 złociszy, więc wydaje mi się, że pieniążek całkiem zacny, nie najgorzej. W opisie oczywiście jest przypięty link, możecie sobie wejść i sprawdzić. I ważna rzecz, panie i panowie, co do właśnie tych promocji, one są tu i teraz. Na przykład jak tutaj teraz patrzę, jest 10 sztuk i to, jeżeli ktoś na przykład stwierdzi, ja sobie kupię za miesiąc czy za 2, nie. To trzeba niestety tu i teraz. I ważna oczywiście informacja dla Was, z racji tego, że jeżeli na przykład skorzystacie z tego linku i kupicie, no to Amazon mi tam odpali kilka złociszy, więc akurat Planeta Małp, wszystkie te filmy mają polskie albo napisy, albo dubbing, albo lektora, czy coś, także Planeta Małp to jest pierwsza produkcja, którą Wam chciałem polecić, właściwie trylogia. Druga to jest The Bourne, czyli Jason Bourne, panie i panowie, 5 filmów na Ultra HD 4K, jak widzicie, tutaj akurat jest dużo drożej, bo to 329 złociszy, więc no dosyć poważna cena. No ale to już tak to jest rzeczywiście, że nie wszystko jest super tanie. Jeżeli chcecie, jak najbardziej warto skorzystać. Tutaj sobie włączę komentarze. Dobry wieczór Katarzyno, witam Cię bardzo, bardzo serdecznie. No i trzecią produkcją, która jest Blade Runner The Final Cut. Czy to jest The Final Cut, to się okaże. Ja wiem w tym momencie, że to widzą tylko wyłącznie widzowie na YouTubie, Facebooku, Twitterze i Twitchu. Wy TikTokowicze nie widzicie póki co. Pracuję nad tym. Może niedługo będzie rzeczywiście dużo lepiej. Może się to uda wszystko ogarnąć. Także to są te 3 produkcje, które chciałem Wam połączyć. Patrzcie, udało mi się w końcu. W końcu mi się udało, ogarnąłem. Elegancko, no to dobrze mam. No to w tym momencie już wiem. A jak wyłączam, to ja w tym momencie się powiem, okej, no dobrze, jakoś tak nie najgorzej rzeczywiście tutaj jest.
tutaj już patrzę. Ja kupiłem Born na Blu-ray 5 filmów za 50 zł, już się chwaliłem. Pięknie, no to rzeczywiście dużo lepsza cena. Czasami podeślijcie. Jeżeli coś Wam się uda czasami kupić jakiś fajny właśnie film na Blu-rayasie czy coś, dawajcie, wysyłajcie mi, czy to na przykład na naszą grupę na Facebooku. Marcinowe recenzje, proszę bardzo, tutaj macie poniżej. Zresztą jest obecny Krzysiu Lesiu, który jest założycielem, moderatorem tejże grupy, więc jak najbardziej zapraszam na naszą grupę, tam się dużo dzieje. Dawajcie tam, wysyłajcie, bo ja robię akurat tak, że kupując na Amazonie właśnie polskim, wysyłam sobie to do Polski i potem, jak już jest wielka paka, to wszystko przychodzi do mnie. Najlepsza sprawa, bo bardzo się rzeczywiście, panie i panowie, nie opłaca. Tak patrzę, kody, gdzie to jest? Dobra, pokaż mi czat, tutaj jest. No jeszcze tego wszystkiego nie ogarniam, ale próbuję. Karolina, dziękuję za suba, fajnie, że jesteś z nami, bardzo mi się to, panie i panowie, podoba. I słuchajcie, przechodzimy dalej, bo dużo rzeczywiście tematów. W tym momencie rozpoczął się, właściwie zakończył już tak naprawdę, no dobra, wczoraj się zakończył festiwal w Gdyni 2023, zaraz wam oczywiście pokażę co i jak. W każdym razie zostały rozdane, czekajcie, pokazywać mam to przecież, Złote Lwy 2023, w końcu się udało i film KOS dostał Złote Lwy w 2023 roku, Deszcz nagród dla Doppelgangera i Tyle co nic. To jest oczywiście z Facebooka, że tak powiem, więc już tutaj patrzymy, co tutaj się dzieje. W sobotę wieczorem, sekundkę, muszę to wyłączyć, żeby oczywiście nie było, bo nie mogę pokazywać zwiastunów. Próbuję to jakoś ogarnąć. Różnie z tym, panie i panowie, jeszcze póki co jest, bo tutaj są akurat dwa czaty, ale dobrze. W sobotę wieczorem w Gdyni odbyła się uroczysta gala wręczenia nagród 48. Festiwalu Filmów Fabularnych. Wielkim wygranym został KOS Pawła Maślony. To on właśnie otrzymał najważniejszą nagrodę Złote Lwy. Słyszałem, że ten film jest dosyć konkretnie odjechany, im plus. Rzeczywiście, że to jest dobra sprawa, fajnie to wygląda. Mam nadzieję, że to będzie coś pięknego. Mam nadzieję, że to będzie super świetna sprawa. I że rzeczywiście w końcu do mnie dotrze, no bo znając życie i moje szczęście, to pewnie gdzieś go trafię za rok, jak się pojawi na jakiejś platformie streamingowej, która jest dostępna w Irlandii, bo dobrze wiecie, że część produkcji, nawet załóżmy, że Netflix wykupi, czekajcie, włączę sobie całą kamerę, bo lubię jak gadam, żebyście mi widzieli. No i teraz mnie nie ma, jestem. Czasami, kiedy Netflix na przykład wrzuci na swoją platformę, to się nagle okazuje, o proszę bardzo, jest geoblokada i dziękuję bardzo i nie ma takiej możliwości, więc czasami jest w porządku, a czasami jest słabo. Mam nadzieję, że się uda, a jak nie, to kupię sobie kiedyś tam z Empiku czy z jakiejś innej platformy i mam nadzieję, że będzie rzeczywiście w porządku, no ale to już zobaczymy. Patrzymy. KOS otrzymał w sumie 4 statuetki, nie był jednak najbardziej obsypanym nagrodami filmem tego wieczoru. 5 wyróżnień, w tym dla najlepszego reżysera zdobył Doppelganger Sobowtór. Doppelganger Sobowtór. No bo tak, bo Doppelganger znaczy coś innego niż Sobowtór, to wiadomo przecież. Wielką rewelacją okazał się też film Tyle co nic, który również otrzymał 5 wyróżnień, w tym za scenariusz i pierwszoplanową rolę męską. No więc bardzo dobrze. Widać, że to są produkcje, no bo tu też weźcie pod uwagę, że gros tych filmów, które tutaj się pojawiały, no to one będą, któryś z tych filmów, nie ma co się czarować, będzie naszym reprezentantem do Oscara. Może już taką informację macie, jeżeli już ogłosili, to dajcie znać. Jednak drugą najważniejszą nagrodę wieczoru, czyli Srebrne Lwy, otrzymał film Imago. Obraz doceniony jeszcze w 2 innych kategoriach. Z kolei najlepszym filmem w festiwalu według widzów zostali Chłopi. Tak, panie i panowie, to jest nowa wersja, tak zwany remake Chłopów. 2 wyróżnienia otrzymał również film Święto Ognia. Zaraz przeczytamy wszystkiego rodzaju nagrody, tylko łychnę herbatkę. Normalnie wiem, że jest kamera herbatkowa, ale akurat dzisiaj coś się nie zażarło, krótko mówiąc. Po prostu, panie i panowie, no nie mam tej kamery, bo jeszcze wszystkiego nie ogarnąłem. Dobrze. Złote Lwy dla oczywiście KOS-a, tak jak już mówiłem wcześniej. Recenzję filmu KOS proszę tutaj nie będziemy teraz czytać. Srebrne Lwy Imago. Reżyseria Jan Holubek za Doppelgangera Sobowtóra. Jan Holubek to rzeczywiście już od ładnych paru lat święci. Czekajcie, mogę zmienić? Kurczę, pewnie, że mogę, patrzcie. Nawet widać, super. Rzeczywiście od kilku ładnych lat święci triumfy i dobrze, i tylko tak trzymać. Mam nadzieję, że będzie tak jeszcze parę ładnych lat. O, i tak mogę, kurczę, super. Główna rola męska to Artur Paczesny za Tyle co nic. W ogóle dajcie mi znać, czy widzieliście któryś z tych filmów i
bo ja wiem, że to krytycy mówią, o proszę bardzo, ten film obejrzy, ten jest super, ten jest świetny, no ale my mamy inne spojrzenie, no ja też, broń Boże, nie jestem krytykiem, jestem recenzentem. Ja nie zajmuję się tym, czy popatrzcie, ta kamera została ustawiona w ten sposób, ponieważ kąt, który tam padał i światło, które się odbijało z lewego okna, nie, naprawdę, mnie to nie interesuje. Mnie interesuje, czy film jest ciekawy, czy jest fajny. Główna rola kobieca Lena Góra za Imago, scenariusz to Tyle co nic dla Grzegorza Dębowskiego. Nagroda specjalna jury za unikatową formę filmową Chłopi. Zdjęcia Bartłomiej Kaczmarek za Doppelgangera, muzyka Andrzej Smolik, znany bardzo za Imago. Tak w ogóle to dziś przecież powinienem pokazać to. Nie? To powinno się cały czas tutaj pokazywać. No, jeszcze się dzisiaj troszeczkę gubię. Drugoplanowa rola męska Tomasz Szurdat za Doppelgangera Sobowtór i Robert Więckiewicz za Kosa. Więckiewicz, no to on chyba wszystko super świetnie gra. Drugoplanowa rola kobieca Kinga Price za Święto Ognia i Agnieszka Kwietniewska za Tyle co nic. Złoty Pazur w kategorii Inne spojrzenie to Tyle co nic. Montaż film Kos. Dźwięk Sny pełne dymu. Scenografia po raz wtóry Doppelganger Sobowtór, kostiumy Doppelganger Sobowtór, charakteryzacja Kos, profesjonalny debiut aktorski Paulina Pytlak za Święto Ognia, debiut reżyserski lub drugi film Grzegorz Dębowski, Tyle co nic, film mikrobudżetowy Ultima Thule Klaudiusza Chrostowskiego. I to było tyle, jeżeli chodzi o nagrody. I muszę przyznać, że no chyba nikogo nie zaskoczy, jeżeli powiem, nie znam tych filmów, nie widziałem żadnego, no bo to chyba oczywista oczywistość, że w Irlandii tych filmów jeszcze nie ma, a tym bardziej, że no gro z nich jeszcze nawet nie było pokazywane, nie było wyświetlane, więc wiemy jak to wygląda. Kabaret 2020. Witam Cię bardzo serdecznie w gronie wspierających. Widzę, że wykupiłeś. Jestem niezmiernie z tego powodu zadowolony. No pewnie, że dostałaś, bo nie wiem, maila, więc zapraszam na Facebooka, na naszą grupę dla wspierających, czyli Skruchowisko VIP. Tam oczywiście będziesz miał dostęp wcześniej do recenzji, do materiałów, które się pojawiają i tak dalej, i tak dalej. Także dziękuję bardzo, witam jeszcze raz bardzo, bardzo serdecznie. Już tutaj popatrzę, co piszecie odnośnie Złotych Lwów. Proszę bardzo. Krzysztof Kubek, ja czekam na chłopów w kinie. No rzeczywiście może będzie coś fajnego. No ja również czekam, zobaczymy jak to będzie ogarnięte. Może będzie ciekawie, no może mam nadzieję, że tak. Patrzymy dalej. Nocturno. Ja wczoraj byłem na spotkaniu z Tomaszem Raczkiem i nawet dostałem autograf. Wow, proszę bardzo, gratuluję. No ja Tomasza Raczka nie darzę już wielką estymą, od kiedy mnie nazwał debilem. Ale dobra, lecimy dalej. Co tutaj piszecie? Martin Krause, ja bym sobie trochę nie obejrzał, ja również. Wiktor Z. Czekam na chłopów jak cholera. No to bardzo, bardzo dobrze. Patrzę, co dalej piszecie. Krzysztof Kubek. Ja pierwszych serialowych chłopów mam na DVD i polecam choćby dla pana Pieczki, który miał niedawno rocznicę śmierci. Rocznica śmierci Franciszka Pieczki zbiegła się dokładnie tego samego dnia, co urodziny Janusza Gajosa, także to po prostu dziwnie. Jeśli chodzi o Oscary, to tylko jedna szansa, że chłopi mają szansę na nominację na najlepszą pełnometrażową animację. No, z tego, co tam właśnie dziś słyszałem, przebąkiwane było tak, że to będą chłopi, więc no może tak, może nie, zobaczymy. Jestem ciekaw. Tak, słyszałem o Zielonej Granicy, tam są w ogóle jazda, dzieje się cały czas, wypowiadają się ludzie, którzy filmu nie widzieli, że jest głupi, że jest beznadziejny i jego się nie da oglądać, a widział pan film? Nie, ale ktoś tam mi powiedział, że jest głupi, to jest głupi. Po prostu bez gadania. Więckiewicz to jeden z moich ulubionych polskich aktorów. Więckiewicz, on jest, nie przesadzę mi się wydaje, jeżeli powiem, że on jest gdzieś na poziomie Janusza Gajosa. On gdyby mu dać wodę gotującą się do zagrania, on byłby rewelacyjny. Nieraz się śmieję, że czasami lepiej po prostu patrzeć jak trawa rośnie albo woda się gotuje. W przypadku Więckiewicza to byłoby coś pięknego, naprawdę oglądać Więckiewicza jak się gotuje w roli wody, więc... Pamiętam, że kiedyś wszedłem do salonu prasowego, kiedy jeszcze były dodawane płyty DVD do gazet i ta kobieta leżała obok siebie z gazetami Ambasada, gdzie Więckiewicz grał Adolfa i lwał z nim. No rzeczywiście, Ambasada to jest chyba Juliusza Machulskiego, mi się wydaje. Aha, jutro o 15 ogłaszają polskiego reprezentanta. No to teoretycznie może będzie odcinek na żywo, taki nie wiadomo skąd, bo ja mam akurat do pracy dopiero, że tak powiem, na 17, więc może się wszystko ogarnie. Zobaczymy jak to będzie, panie i panowie. Przypominam, że dzisiaj gadam o tym, co tam w Hormudzie, jesteśmy na YouTubie, na Facebooku, na Twitchu, na Twitterze i na TikToku. Dajcie łapę w górę, serducho, co tam się dzieje. Witam cię, użytkowniku.
nie wymówię nazwy na TikToku, bo ciężko i długo, więc tak to jest. Dobra, panie i panowie, lecimy dalej, bo rzeczywiście tematów mamy bardzo, bardzo dużo, a są w miarę zacne. Więc teraz przechodzimy do, i tutaj bez podtekstów, 15. gala nagród PISF-u. PISF, tam jest na końcu fy, panie i panowie, żeby mi to nie było żadnego bluzgania czy coś, po prostu tam jest na końcu fy. Już wam pokazuję, co się dzieje. Rozdano nagrody, oczywiście w PISF-u, że tak powiem. Znamy laureatów tegorocznego rozdania nagród PISF. 15. uroczysta gala odbyła się 20 września w Teatrze Muzycznym w Gdyni podczas 48 festiwalu, no więc po prostu jedno z drugim. Więc patrzymy już, kto tutaj, o co chodzi. Panie i panowie, animacja kultury filmowej. W tym roku to 19. Festiwal Filmowy Millennium Dogs Against Gravity. Nagrodę PIS w kategorii animacja kultury filmowej przyznano temuż festiwalowi za dynamicznie rozwijające się przedsięwzięcie o międzynarodowej renomie, które w 2022 roku przyciągnęło imponującą liczbę 138 000 widzów. No to rzeczywiście bardzo pięknie. Nic tylko pogratulować. Innowacja lub rozwiązanie technologiczne to event nowych technologii zdjęć filmowych. Pewnie o wielu z tych rzeczach nie macie pojęcia, dlatego ja właśnie czytam, co się dzieje. Ja też akurat. Nagrodę PIS w tej kategorii otrzymał event za szkolenie dla profesjonalistów i początkujących filmowców umożliwiające odkrywanie tajemnic sztuki operatorskiej z zastosowaniem najnowocześniejszych technologii. No i bardzo, bardzo dobrze. Krytyka filmowa to Artur Zaborski za łączenie działalności festiwalowej i profesjonalnymi relacjami filmowymi z różnych zakątków świata. No i pięknie. Książka o tematyce filmowej to Wesele filmowa Mandala pod redakcją Seweryna Kuśmierczaka. Dystrybucja polskiego filmu, chyba nikogo to nie dziwi, że oczywiście IO dostało takąż nagrodę. Debiut roku to Damian Kocur, laur trafił w jego ręce za pełnometrażowy debiut Chleb i sól, będący autentycznym i wrażliwym kinem społecznym, więc bardzo pięknie. Plakat filmowy również Chleb i sól. I to tyle, jeżeli chodzi o nagrody PISF-u. Więcej nagród nie ma. Okej, w porządku. Nie mam z tym najmniejszego problemu. Dla mnie to nie jest, akurat te nagrody to nie jest jakiś wielki wyznacznik czegokolwiek, że tak powiem, no ale przyznają ją, no skoro chcą, no dofinansowują polską kinematografię, więc niech będzie, niech mają, mi to w ogóle nie przeszkadza. Marcin, lepiej ci nie mówić o Wałęsie, człowieku z nadziei, bo wiele lat temu go zjechałeś koncertowo. Tak, no bo mi się film nie podobał. Zresztą ja nie jestem wielkim fanem twórczości Andrzeja Wajdy, więc nie będę się tego wstydził. Nie zawsze mówię po polsku, bo nie zawsze też myślę po polsku. Co tutaj dalej było? Nie, uciekło mi, przeskoczyło, przepraszam bardzo. Uwielbiam chłopców, ciekawy jestem jakiej nowej serii, zobaczymy, no The Boys, Za 10 lat krytyka filmowa, nagroda dla Marcina Skrucha? Nie, akurat nie wydaje mi się. Musiałbym pewnie gdzieś publikować w jakimś czasopiśmie albo znanym portalu typu Filmweb, czy inna tam gazeta.pl czy coś. Pierwszy odcinek Continentala obejrzany, zapowiada się spoko, klimat, muzyka dobrana idealnie. Mam nadzieję, że w 2 kolejnych odcinkach czy częściach będzie to lepiej. No ja również obejrzałem w piątek już, także możecie sobie sprawdzić recenzję wjechała. W ogóle to był dosyć pracowity weekend, bo w piątek wjechała recenzja 4. części Niezniszczalnych. Nie polecam tego filmu, po prostu delikatnie mówiąc słabizna, ale Continental za to jak najbardziej polecam. Kiedy i w jakim kontekście Tomasz Żeraczek nazywał cię debilem? Przy okazji recenzji, to była któraś recenzja, nie pamiętam teraz w tym momencie, czy chodziło o ostatnią czy przedostatnią część Gwiezdnych Wojen, chodzi mi o nurt główny, no i stwierdził, że każdy dorosły człowiek, tam facet po 40 czy coś takiego, jeżeli nadal się interesuje Gwiezdnymi Wojnami, to znaczy, że jest debilem, także grubo. Skruche Award, no niekoniecznie, ale pamiętajcie panie i panowie, że będziecie w tym roku po raz wtóry przyznawali nagrody swoje, po raz 11 już i tak mi przyszło do głowy, że w tym roku rozszerzymy troszeczkę, że tak powiem, nasze spektrum przyznawania nagród, bo przyznawaliśmy zawsze dla najlepszego filmu i najgorszego filmu, tam 10 najlepszy, 10 najgorszych i w tym wydaje mi się, że zrobimy inaczej, że damy 5 kategorii najlepszych, 5 najgorszych i dla tych, które będą najgorsze, będzie brązowy Marcin, a dla tych, które będą najlepsze, będzie złoty Marcin. Już miał być z Patrykiem, ale tak nie wszyscy mogą akurat ten żart ogarniać. Marcin dostanie honorową statuetkę za oglądanie tych wszystkich szmir. Oj, uwierz mi, czasami jest po prostu bardzo hardkorowo. Tak szczerze, Straszny Film 5 jest tak, nie wiem, jeszcze nie, wiesz co, ja film widziałem, bo ja pamiętam, że ktoś mi nawet powiedział, że robiłem recenzję na stary kanał, ale nie kojarzę, nie przypomnę sobie właśnie, żebym no ten film
czy on był dobry, czy nie, więc ciężko mi powiedzieć. Obejrzę po raz wtóry, bo rzeczywiście stwierdziłem, okej, jak najbardziej to będzie, trzeba odświeżyć. Wszyscy jesteśmy debilami? No oczywiście, że tak, no inaczej oczywiście nie może być. Słuchajcie, lecimy dalej, bo tematów rzeczywiście jest jak zawsze kilka, więc akurat teraz temat. Tutaj jest kilka akurat na czacie, że tak nie powiem osób starszych, ale osób w moim wieku, więc nie będziemy tutaj ściemniać. I na pewno pamiętacie serial Cudowne lata, piosenka tytułowa to był chyba Joe Cocker, mi się wydaje. I tam Fred Savage, pojawił się Danica McKellar i tak dalej. No więc stwierdzono w Hollywoodzie, że zrobimy nowe Cudowne lata. Nowe Cudowne lata, bo to rzeczywiście trzeba odświeżyć. Tak jak niedawno mówiłem, że był nowy Doogie Howser, tam dziewczyna i tak dalej i skasowali, więc tym razem, panie i panowie, nowe Cudowne lata zostały skasowane, już wam pokazuję. Nowe Cudowne lata skasowana, nie będzie trzeciego sezonu, jak podaje Deadline. Tutaj oczywiście widzicie, to jest ta rodzinka, którą jest na planie pierwszym w tym serialu, a przynajmniej była. Przestało być cudownie. Stacja ABC podjęła decyzję o skasowaniu serialu Cudowne lata. Miesiąc temu dobiegł końca drugi sezon produkcji, trzeciego nie będzie. Serial zadebiutował w 2021 roku, więc po prostu bardzo smerfastycznie bym powiedział. Czekajcie, wyłączę zwiastun. Koniec serialu można było przewidzieć po tym, jak stacja ABC przesunęła premierę drugiego sezonu na lato, czyli okres, w którym emituje się seriale, które nie zostały przedłużone na kolejny sezon, albo takie, które prawdopodobnie nie zostały przedłużone. Taki właśnie los spotkał nowe Cudowne lata, które okazało się najgorzej oglądanym serialem ABC w tej wakacji. Przeczytam jeszcze raz. Najgorzej oglądanym serialem ABC tych wakacji. O czym były nowe lata? Słuchajcie, opowiem wam, przeczytam wam, o czym były Cudowne lata, bo ja nawet sam nie wiem. Cudowne lata była nową wersją serialu Cudowne lata, w którym główną rolę grał Fred Savage. No i pamiętamy, proszę bardzo, tutaj jest Fred Savage i Danica McKellar, bodajże tak się nazywała aktorka, a jak nie, to zaraz się poprawię. Nowy show, tak jak pierwowzór, rozgrywa się pod koniec lat 60. Reboot, piękne słowo polskie, skupił się na perypetiach czarnoskórej rodziny z klasy średniej Williamsów, mieszkającej w mieście Montgomery w stanie Alabama. Rolę narratora serialu pełnił Don Cheadle, więc zacny aktor jak najbardziej. Dla tych, którzy nie pamiętają, to rola Rhodey'ego w Avengersach, że tak powiem. W obsadzie znaleźli się Aisha Williams, Dul Hill, Seikon Sangol, Laura Kariuki, Julian Lerner, Amari O'Neill i Milan Ray i chyba nie jestem tutaj odosobniony, jak powiem, o kogo tutaj chodzi. Ja w ogóle tych ludzi nie znam, no ale dobra, lecimy dalej. Oryginalne Cudowne lata były emitowane pomiędzy 88 a 93 rokiem. W pierwszym odcinku główny bohater, 12-letni Kevin Arnold, czyli Fred Savage, rozpoczyna edukację w gimnazjum w tym samym nowym rozdział swojego życia. Mieszka na przedmieciach razem z rodzicami i dwójką starszego rodzeństwa, siostrą Karen i bratem Wayne'em. Przyjaźni się z fajtowatym Paulem Pfeifferem i słodką Winnie Cooper, właśnie tutaj ona jest, w której się podkochuje. Przez 6 lat widzowie mieli okazję śledzić kolejne etapy jego dorastania, wypełnione perypetiami szkolnymi, domowymi i osobistymi. I takie pytanie do was. Nie tak dawno anulowali Doogiego Howsera. A gdzie ja jestem? Czemu mnie nie ma? Jestem. Nie tak dawno anulowali Doogiego Howsera, gdzie akcja się rozgrywała w rodzinie indyjskiej. Teraz tutaj to. Czy widzicie jakiś wspólny mianownik, czemu ludzie nie chcą oglądać na nowo odgrzewanych kotletów w zmienionej formule? Czy Ghostbusters w wersji kobiecej nic ich nie nauczyło? Czy kolejne produkcje, no może po prostu rzeczywiście w końcu ta poprawność politycznie kopnie was w dupę, drogi Hollywoodzie, skoro macie problem wielki chociażby, żeby dać aktorom i scenarzystom odpowiednią płacę. Ostatnio, bo cały czas oczywiście trwa strajk, może się akurat już w tym momencie kończy, może to akurat tak jest, ale sytuacja wygląda tak, że Disney zapowiedział, że zainwestuje $30 miliardów w najbliższych kilka lat w swoje parki rozrywki, żeby były jeszcze bardziej atrakcyjne i tak dalej, i tak dalej. No i okazało się, że to, co chcą scenarzyści, aktorzy, tą podwyżkę, która im się należy, to jest, uwaga, w stosunku co do rocznego budżetu Disneya 0,88% ich budżetu, więc nawet nie 1%, po prostu masakra. No, drogi Hollywoodzie, nie chcemy, żeby się nam na siłę wpychali poprawność polityczną, gdzie zamieniacie nam jednych aktorów na innych, że rzeczywiście tak musi być. Nie, tak nie musi być, bo rzeczywiście po raz wtóry kolejny sezon pokazał wam, wiecie co wam pokazał, że my nie chcemy takich rzeczy. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Nie znasz tego serialu, Adaś, i nic nie tracisz, stary. Domyślam się, że nic nie stracisz, bo skoro po dwóch, to no, masakra.
czołówka starych tytułowych lat, do dziś pamiętam, by the way, tam zaczynał kontrowersyjny Marilyn Manson. Możliwe, no nie pamiętam, ale pamiętam, że właśnie tam były jakieś takie stare zdjęcia, latały tam jakieś niby porysowane i tam właśnie ten Joe Cocker, what would you do? O kurczę, nie będę dalej śpiewał, bo rzeczywiście już jest przeginka, ale coś tak jest. Ktoś to nazwał Cudowne lata obrazem dorastania po wojnie wietnamskiej. No możliwe, tam był inny pewnie kontekst. No tutaj też rozumiem, odpowiedni aktorzy Alabama, więc wiadomo, nie mogli mieć łatwo, ale po prostu masakra po prostu, delikatnie mówiąc, masakra i przeginka. Hollywood, tak, jak najbardziej. Hollywood się odkleiło rzeczywiście w inną stronę, pojechali i to nie stało się tak, jak powinno być. No co na to poradzić? Niestety nic, panie i panowie. Tutaj zauważyłem, że się wyłącza ten. Dobra, ale patrzymy dalej. Dobra, słuchajcie, teraz coś dla graczy. Czy mamy tutaj graczy? Domyślam się, że mamy, bo akurat teraz pora troszeczkę na Xboxowe rzeczy, no bo dużo się będzie akurat działo w tym aspekcie. Słuchajcie, nowy Xbox 2028 rok, najprawdopodobniej, taki jest, to jest akurat z Twittera, więc możliwe, że tak będzie. Jeśli pamiętacie słynną zapowiedź Crackdown 3, promowaną hasłem Power of the Cloud, to zapewne wiecie, jak się to potoczyło. Wówczas Microsoft nie był przygotowany, by ich chmura mogła zaoferować taką skalę zniszczeń w dynamicznej grze. Teraz jednak wygląda na to, że do 2028 roku firma planuje rozbudować swoje usługi. No zobaczmy, jak to będzie wyglądało. Nie będę teraz wchodził w szczegóły, bo jeszcze mamy ponad 5 lat, a znając życie i świat komputerowy, no to pewnie jeszcze okaże się, że w 33 to jeszcze nie trafi do nas, ale ma być to sprzęt będący hybrydą grania lokalnego i w chmurze ma być zbudowany na procesorze ARM razy 86, stworzony we współpracy z AMD, więc rzeczywiście no, teoretycznie brzmi wszystko fajnie, dobrze. Jak to będzie wyglądało, zobaczymy. W ogóle dajcie znać, czy jesteście Xbox, czy jesteście PlayStation, a może jesteście po staremu, tak jak ja, PC-ciaki, więc dajcie znać. O, proszę bardzo. Jestem graczem, ale nie Xboxa. No, zdarza się. Adaś jest graczem. Adaś znać, na czym pogrywa, czy to jest Xbox, czy to jest PlayStation, czy może komputer, a może jednak nie. Dziękuję bardzo. Ja wolę na przykład, nie, Nintendo. Proszę bardzo. Cały czas pamiętam rozmowę Sheldona i Amy o konsolach, co lepsze Xbox czy PS. No i potem poszli do sklepu i Amy powiedziała, ja kupię ci obydwie. I okazało się, że sklep mu zamknęli. O, jest mój chłopak, normalnie ziomal, Dariusz, tylko PC, tak, najbardziej tylko PC. Mimo, że jestem szczęśliwym posiadaczem PS4. Także to jakoś to ogarnia. Panie i panowie, TikTokowicze, aktywni, proszę bardzo. Tylko 10 osób, to się dzieje w ogóle, bardzo mało. Za to widzę, że na YouTubie działacie. Dobra, lecimy dalej, bo kolejna jest tutaj informacja Xboxowa. Wrześniowe zapowiedzi w Game Passie. Co przygotowali zieloni? Już wam mówię, to jest akurat nadesłana od Xboxa informacja. Proszę bardzo, tutaj się wyłączę się wiadomość. I nie będę tutaj oczywiście czytał całego artykułu, bo nie ma po co, tylko jakie gry będą w tym miesiącu, a właściwie już są, bo dzisiaj jest 24, a tutaj 20 września pojawił się Party Animals, czyli chmura i konsole Xbox One X oraz S. 21 września pojawia się gra Payday 3 w chmurze na PC, Xbox Series X i S. 29 pojawi się Cocoon. Kto pamięta ten film ze Stevenem Guttenbergiem? Konsole PC oczywiście. 3 października pojawi się Gotham Knights, panie i panowie, więc jeżeli możecie się łatwo domyśleć, że no, będzie świat DC, chmura PC i Xbox, a także 3 października The Lamplighters League, chmura PC, Xbox Series X i S. Więc jak najbardziej, o proszę bardzo, świr jest Team PC, bardzo mnie to cieszy, Dariusz też, także bardzo wszystko jest dobrze. My PC-towcy musimy się trzymać razem. A teraz coś dla fanów, no dalej gier. Nowy Doom, Dishonored 3 i Oblivion Remastered szybciej niż myślimy. Artykuł jak widać z Twittera. Zaledwie wczoraj pojawiły się informacje o powstawaniu silnika ID Tech 8 oraz potencjalnych pracach nad nową odsłoną z serii Doom. Dziś dostaliśmy niejako potwierdzenie, że taka gra jest w produkcji, ale to nie wszystko. Kolejne dokumenty z procesu sądowego z FTC ujawniają całą ofertę gier Birthday na najbliższe lata. Słuchajcie, nie będę tutaj się rozwodził dokładnie, bo rzeczywiście tego jest całe mnóstwo. A ciekawe, można to powiększyć, jak sobie klikniemy? O, proszę bardzo, jednak można. Więc tutaj tego jest bardzo, bardzo dużo. Na oczywiście konsole, PC-ty i mobilne. Jeżeli chcesz, drogi widzu, możesz sobie pauznąć i sobie to sprawdzić, odczytać mnóstwo. Chociażby Fallout, jak mówiłem, Fallout 3, Doom Year Zero DLC,
i tak dalej, i tak dalej. Mnóstwo rzeczywiście, więc bardzo, bardzo dużo. Indiana Jones i wiele, wiele innych gier, więc rzeczywiście najbliższe lata zapowiadają się dobrze, no pod warunkiem, że aktorzy głosowi oraz osoby od efektów specjalnych z gier wideo nie zastrajkują. Zobaczymy, jak to będzie. Jak to będzie. Komentarz odnośnie probierza, czy to dobry wybór, czy kolejny bajerant, tym razem łysy. Wiesz co, no to mi się wydaje, możemy pogadać sobie później, aczkolwiek no jak dla mnie, ja byłem akurat team Papszun, że tak powiem, no, w skrócie. No, ale to wiadomo, kolega z kolegą musiał tak jakoś to rzeczywiście wyjść, no a udało się, tak jak się udało i to wszystko. Oczywiście, że pamiętam kokon od tych jurnych staruszków, no rzeczywiście zgadza się, jakoś tak to wszystko wyglądało, panie i panowie. Dobra, patrzymy dalej, bo jeszcze zostało nam w tym momencie, panie i panowie, to co lubicie. Pomówimy tak kilka słów o horrorach, a horrorów to jest mocna ekipa, więc zaczniemy od tego, co już było tak naprawdę dzisiaj zajawione na naszej grupie, czyli od filmu pod tytułem Uśmiechnij się 2. Więc Uśmiechnij się 2, Mean Girls i biografia Marleya. Paramount ogłasza daty premier, jak podaje nam ładnie deadline. W ogóle, zanim jeszcze przejdę do tego artykułu, dajcie mi znać, jak się wam podoba ta nowa platforma, na której dzisiaj nadaję, czyli Restream. Czy wolicie tak, jak było wcześniej? Niewielka jest różnica. Ja się akurat jeszcze w pewnych rzeczach nie do końca ogarniam, więc akurat to jest to, ale dajcie mi znać, co o tym myślicie. Słuchajcie, czytam artykuł. Paramount ogłosił daty premier swoich nadchodzących produkcji. Jest wśród nich kontynuacja Uśmiechnij się i musical Mean Girls, który początkowo miał trafić na platformę Paramount Plus. Przesunięta została biografia Marleya z Kingsleyem Ben Adirem w roli legendarnego muzyka. Więc lecimy. Kontynuacja Uśmiechnij się trafi do kin 18 października 2024, więc no lekko ponad rok. No ale jeżeli ma być dobrą, to rzeczywiście lubię poczekać. Za starami produkcji ponownie stanie Parker Finn. Ze względu na trwające właśnie strajki obsada nie została jeszcze ogłoszona, czyli to, co mówiłem. Musical Mean Girls, początkowo planowany również jako produkcja VOD, trafi na ekran 12 stycznia, czyli bardzo szybko, więc domyślam się, że już musi być nakręcony i pewnie albo nie, jak już nie jest zmontowany, to trwają ostatnie prace, zajmując w ten sposób miejsce niezatytułowanej biografii Boba Marleya. Film z Kingsleyem Ben Adirem w roli legendarnego muzyka, to przesunięty na walentynki. Więc bardzo, bardzo mnie to cieszy. No okej, no tutaj w tym momencie już tyle, jeżeli chodzi o ten artykuł. Dużo osób rzeczywiście czeka na Uśmiechnij się 2. Jest kilka filmów, na które czekamy i mam nadzieję, że to będzie akurat jeden z nich, który rzeczywiście fajnie będzie. Proszę bardzo, Uśmiechnij się całkiem okej. No mam nadzieję, że rzeczywiście będzie dwójka, tak samo okej jak jedynka. Niepokoi mnie kontynuacja Dishonored. Seria gier miała piękne zakończenie serii bez żadnych niedokończonych wątków. Mam nadzieję, że nie jest to sequel na siłę, bo poprzednie gry się sprzedawały. Wiesz co, no to jest ten problem, że czasami może być. Czasami jest tak, że robią grę, rzeczywiście jest fajna, jest ciekawa i nagle małe studio to robi i jest w porządku. Potem dostaniemy, nagle większe studio przyjdzie albo więcej kasy, bo się sprzeda i no jest słabo. Tutaj tak, no powiem tak, na dwoje babka wróżyła, nie będę się wygłupiał, będzie taka. No zobaczymy, jak to będzie. Leszek Rutkowski, powtórzyłem pierwsze 7 części Pił przygotowane na Soul X. Idziesz w dniu premiery na Soul X? Zobaczę, bo tak naprawdę u mnie to jest wszystko zależne od moich miśków, bo no wiadomo, że premiery są w piątek, a czasami już nawet środy, czwartek, więc to jest zależne od tego, które mam zmiany, bo ja oprócz tego, że jestem tutaj na YouTubie, no to pracuję sobie, mam pracę na pełen etat, więc wiesz, praca na pełen etat, rodzina, jeszcze YouTube, ogarnąć to. Na pewno Piła 10 będzie omówiona poza kolejnością, ponieważ już wszystkie, jak dobrze wiecie, wszystkie odcinki Piły były omówione w cyklu kultowe horrory, więc tak samo jak chociażby Zakonnica właśnie w cyklu w uniwersum obecności, tak samo będzie i tym razem. Dobra, słuchajcie, mamy tutaj, ale właśnie skoro tutaj Leszek Rutkowski wywołał temat, no to panie, panowie, no to lecimy z Piłą, bo Piła 10 to nie koniec. Producenci, więcej będzie takich filmów, widzowie wytrzymają. To jest akurat artykuł Mówi Web. Jeszcze w tym miesiącu na ekranie kin trafi Piła 10, tam Piła X, jak to woli. Producenci Mark Burke i Oren Coles związani z franczyzą od samego początku zdradzili, że mają już pomysły na kolejne odsłony turbo brutalnej serii. Tak tylko gwoli ścisłości powiem, Chris Rock, który wystąpił w Spirali, powiedział do producentów,
Mam pomysł na kolejne 3 części. Po tym jak, krótko mówiąc, olaliśmy ten film, bardzo ciepło, bo ja go po prostu pojechałem tak samo nie poszliście do kina i stwierdziliśmy, a jeżeli już to na IMDb, na Filmwebach, na tych wszystkich Rotten Tomatoes oceny były takie, że dziękuję bardzo, film się nie sprzedał. No i tutaj w tym momencie jest jazda. Nie będę zdradzał fabuły, bo pewne rzeczy, pewne informacje mam. Zobaczymy, co się pojawi o proszę bardzo, no to dlatego może nic nie ma na TikToku, nic nie słychać, może dlatego, proszę bardzo, już dodajemy źródło, dźwięk może, proszę bardzo, gdzie tutaj jest jakiś dźwięk, gry, nie, wyświetlacz łączy Android, kamera, okno, film, wyświetlacz, proszę bardzo, no i lipa, i tutaj nie mam w tym momencie, no widzisz, źródło filmu, no czemu nie słychać na TikToku, no sekundkę, tutaj już popatrzę, no to dlatego się na TikToku nikt nie ogląda, bo nic nie słychać ciebie skruch. Tutaj wyglądasz, ale nie mówisz. Popatrzmy w ustawienia. Jakość, rozdzielczość. No trudno w tym momencie jeszcze. Dajcie mi sekundkę, spróbuję jeszcze coś wymyśleć. Główny mikrofon, proszę bardzo, jest. Wybierz mikrofony. No, dopiero teraz jest. Urządzenie jest niepodłączone lub niedostępne. Jest podłączone i jest dostępne. Ale coś tutaj się widzę, że się dzieje, no trudno. No bardzo mi przykro, drodzy TikTokowicze, jeżeli nie macie dźwięku, zapraszam na YouTube'a, a ja mówię do nich, a i tak wiem, że mikrofon nie działa. No dobra, grubo jest, nieważne. Lecimy dalej, więc słuchajcie, czytamy dalej artykuł. Producenci Mark Borg i Oren Coles ujawnili, że pracują już nad kolejną odsłoną Piły. Najnowsza część, która trafi do kina za niecały tydzień, jest zarazem prequelem i sequelem, w którym Tobin Bell powraca do roli Johna Kramera. No, pomysł w ogóle, żeby zabić Johna, to był bardzo, bardzo głupi, no ale dobra. Twórcy przedstawiają okoliczności, jakie doprowadziły go do przemiany w złowieszczego Jigsawa. Jesteśmy trochę przesądni i zwykle wolimy nie wybiegać za bardzo przed szereg. Piła 10 trafi na ekrany za kilka dni. Jeżeli chodzi o nas, mamy już pomysły na kolejne filmy, ale jeszcze nie przelaliśmy je na papier. Ale to jest historia, bardzo zależy nam, aby to była opowieść o Johnie Kramerze. Tak więc przez pierwsze 30 minut film będzie tylko John Kramer i ani śladu Jigsawa, powiedział Oren Coles w rozmowie z portalem comicbook.com. Jednak ten głos jednak troszeczkę daje. W tej chwili nie wiadomo, czy Tobin Bell powróci do roli kolejnej odsłonie. Reżyser Kevin Grotter stwierdził, że recasting, wydaje mu się mało prawdopodobny, gdyż poprzeczka zawieszona jest bardzo wysoko. To wydaje się mało prawdopodobne, powiedział podczas tej samej rozmowy. Ale wiesz, Mads Mikkelsen przejął rolę po Antonym Hopkinsie, wiesz, potrzebowaliśmy kogoś na takim poziomie. No tak, przyjął rolę po Antonym Hopkinsie, no i według mnie nie podołał, bardzo mi przykro. Oczywiście Piła za chwilę będzie. Akcja filmu rozgrywa się między wydarzeniami z najsłynniejszych i najkrwawszych cyklu. Piła 1 i 2. Cierpiący na chorobę nowotworową John wyrusza do Meksyku, by poddać się eksperymentalnemu leczeniu, które jest dla niego ostatnią szansą na przeżycie. Po zabiegu odkrywa, że padł ofiarą medycznych oszustów, którzy zbijają majątek na ludzkim cierpieniu. Nie wiedzą, że zadarli z człowiekiem, który w kwestiach cierpienia jest ekspertem. John zabiera się do pracy, konstruując zestaw najbardziej skomplikowanych i szalonych i okrutnych pułapek, jakie kiedykolwiek widzieliście. Lekarze bez serca poddani zostaną terapii szokowej, stając się ofiarami najbardziej krwawej zemsty w historii kina. No więc rzeczywiście będzie grubo, będzie poważnie, będzie dosyć zawodowo. A tak naprawdę, skoro w tym momencie na tym nas nie słychać, no to w tym momencie mogę jak najbardziej TikToka zakończyć, więc dziękuję bardzo. Mam nadzieję, że na przyszły tydzień to sobie już ogarnę, ale było, proszę bardzo, 175 polubień, więc możliwe, że akurat nie było aż tak tragicznie. Ktoś czytał z ruchu ust. Słuchajcie, jak to jest u was? Bo no domyślam się, że zapewne jesteście fanami i czekacie i chcecie zobaczyć Piłę. Zobaczę, co tutaj piszecie. Tylko tych dwóch gości wie, co się dzieje w całej serii od pierwszej części. No możliwe, że nie. Masz pierwszą część, uśmiechnij się, to bardzo dobrze, gratuluję, bo to rzeczywiście ciekawy film. Proszę, nie mówmy o spirali, to guano niemożliwe. Bardzo, bardzo konkretne guano to po prostu jest coś, co nie powinno się wydarzyć. Ale wiesz, Hopkins a Mikkelsen to co innego. No wiem, jak najbardziej wiem, no ale zdarza się.
w Polsce też mamy takich oszustów i chciałoby, aby spotkali Jigsawa, ale to byłoby fajne, nie? Bo tak rzeczywiście kilku takich trafiło na Jigsawa, byłoby rzeczywiście dosyć ciekawie mogło być, no ale to już wiadomo, jak będą u mnie, to pójdę, pisze tutaj właśnie Lance. No i w porządku, no i rzeczywiście warto, jeżeli ten film rzeczywiście będzie gdzieś, nawet sobie sprawdzę, kiedy u mnie będzie, czy rzeczywiście będzie od razu, czy trzeba będzie czekać, czy to będzie jednak, już tutaj patrzę, moje kino. Co to ma być? To ma być piątek, tak? Najbliższy piątek, zobaczymy. O, nie ma jeszcze repertuaru. Może czwartek jest, może akurat coś się pojawi. Nie, Duchy z Canterville, Zakonnica 2, Equalizer 3. No nie ma, na razie nie ma, czyli może być w piątek, a nie musi, no bo to rzeczywiście różnie z tym jest. O, Expendables 4, no niekoniecznie jestem zainteresowany tą produkcją, panie i panowie. Tutaj oglądaj serial Lost, jak tak, a raczej jest to pewne, to jak ci się podoba i co o nim myślisz? Nie, Leszku, ja jeżeli chodzi o seriale i to przyznaję wszemi wobec, jestem bardzo zapóźniony, naprawdę koszmarnie, więc akurat w serialu Lost, kiedy wyszedł, to nie oglądałem, a teraz to rzeczywiście nawet nie chciałem jakoś tak nadrabiać, bo chyba na to za bardzo nie ma czasu. Ale słuchajcie, przejdźmy do tematu dnia, czyli największe filmowe porażki finansowe. Finansowe to jest ważne. Skłoniło mnie do tego, ponieważ dostałem informację, że Indiana Jones i Artefakt Przeznaczenia zakończył swój kinowy obieg i film w skrócie, bo nawet wiem, że akurat on tutaj się również na tej liście pojawia troszeczkę niżej, nawet mogę do niego dojść. Powiem tak, budżet filmu to $295 milionów, panie i panowie, zarobił $382 miliony, ale jeżeli doliczycie do tego jeszcze reklamę, marketing i tak dalej, to film stracił około $100 milionów. Więc rzeczywiście stwierdziłem, tych produkcji musi być więcej, no bo rzeczywiście to, czym karmi nas ostatnimi czasy Hollywood, to jest jakaś po prostu popierdółka, cytując film. No i ja właśnie nie chcę tych rzeczy oglądać. I tak, zgadza się, wszedłem, wyszukiwałem i okazało się, że jest mnóstwo filmów, które po prostu są beznadziejne. Umówmy się, że nie będziemy omawiali każdego filmu po kolei, bo tutaj jest ich całe mnóstwo, jedne bardziej znane, inne mniej. Również stwierdziłem, że nie będę brał poprawki na inflację, bo tutaj oczywiście jest takowa, no ale rzeczywiście chcemy mieć jakiś tam, powiedzmy, rzetelny obraz, co było w tych latach. No wiadomo, że są filmy tutaj z 2022 roku, bo jest taki, który wtopił rzeczywiście 200 milionów, a jest też na przykład film z 99 roku, więc żeby to było na tamte czasy. Jeżeli chcecie, mogę wam podać również inflacyjną, że tak powiem, kwotę, więc może być zabawnie. Więc mamy do czynienia z ostatnim Indianą według speców od marketingu. Ostatni Harrisona Forda, on powiedział, że dziękuję bardzo, ja już nie będę kombinował, nie będzie żadnego odmładzania, kombinowania, szmery, bajery, pompki, rowery. Nie, dziękuję bardzo, ja już odpuszczam i nie będzie tego. Tylko i wyłącznie, panie i panowie, no, teoretycznie ma być kontynuowany, ale to już w tym momencie wiadomo, że Lucasfilm właścicielem tego jest Disney, a że Disney stwierdzi, robimy, no to będzie konkretnie nowy Predator, panie i panowie, jest już, tworzy się powolutku, więc tylko się cieszyć. No więc słuchajcie, zaczniemy od 20 filmów w kolejce. Pozwolicie, że ja będę używał anglojęzyczny tytuł, bo akurat strona jest anglojęzyczna. Ja wiem, że powinienem mówić, będę mówił po polsku, bo myślę zawsze po polsku, akurat nie tym razem, bo tutaj jest łatwiej. Sindbad, Legenda Siedmiu Mórz. Sindbad Legend of the Seven Seas, oczywiście animacja. Tutaj bardzo mi przekonanie, nie wiem jak w Polsce, ale tutaj głosów użyczali Brad Pitt, Katrina Zeta-Jones, Michelle Pfeiffer, moja ulubiona, i Joseph Fiennes między innymi. I no to jest niesamowite, ponieważ takowy film, pokazuję mi tutaj od początku, takowy film, Sindbad jest filmem z 2003 roku, przyznam, że nie widziałem, dawajcie znać, jeżeli widzieliście te filmy, bo jestem ciekaw. Budżet 60 milionów, więc całkiem sensowny. Film zarobił 80 milionów. I teraz pytanie do was. Film kosztował 60 baniek, zarobił 80 milionów. Ile milionów dolarów wtopił Sindbad? Bo tu wam powiem, że ten budżet, który ja mówię, nie uwzględnia w ogóle marketingu, reklam i tak dalej. Więc ja się napiję herbatki, a wy mi napiszcie, ile myślicie. Film kosztował 60 baniek, a zarobił 80. Ile milionów dolarów film mógł wtopić? Jestem ciekaw, co powiecie.
Tutaj widzę, Krzysztof pisze, że polski głos Sinbada to Michał Żebrowski. No widzisz. Jurek Piechota. W przypadku Indiego to może też chodzić o zmianę pokoleniową. Między 2008 a 2023 rokiem pojawiło się nowe pokolenie, które zbytnio nie kojarzy, o co chodziło starym dziadziom w kapeluszu walczy z Niemcami. Tym bardziej, że poprzedni film dosyć konkretnie był przez nas pojechany, bo Kryształowa Czaszka nie było dobrym kinem. Mamy oryginalną trylogię i więcej nic. Proszę bardzo. Leszek mówi, że 40. Okej. Dalej. Wszechstronny Mistrz Pejt. Cześć, siemanko Marcin, no widzę, że na Twitcha wróci z transmisjami. Tak, w tym momencie jesteśmy na YouTubie, Twitchu, Facebooku i Twitterze i zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Próbuję, trenuję rzeczy przed świątecznym odcinkiem charytatywnym. To jest ranking XXI wieku, zrobił 5 milionów. Nie, wszystkie filmy, które tutaj podaję, straciły. Tutaj Kebab Killa, to ja stawiam, że około 50 milionów stracił, panie i panowie. Film Sindbad stracił 125 milionów dolarów. 125 baniek i jeżeli uwzględnimy inflację, 199. Więc jak widzicie, no to jest masakryczne pieniądze. Nie wszystkie tutaj produkcje, o których będę mówił, że straciły, to są filmy złe. Oczywiście, że pojawią się na przykład filmy dobre, według mnie oczywiście sensowne, nie najgorsze, jak chociażby kolejna produkcja, o której chciałem wam powiedzieć, czyli 13 Wojownik z Antonio Banderasem. Przecież to wydaje się, że jest w miarę dobry film, sensowny, prawda? Rok 1999, oprócz oczywiście Antonio Banderasa jest Diane Venora, Omar Sharif, no dosyć fajny film, ciekawy, prawda? A jednak okazało się, że no nie podołał i film, którym budżet miał, tutaj też jest ważne, 160 milionów, bo popatrzcie, do dzisiaj nie wiadomo. Minęło 24 lata i do dzisiaj nie wiadomo, bo pewne osoby mogły nie dostać, mogły nie poprzeć, ale słuchajcie, film 160 milionów budżet zarobił 61 milionów dolarów, więc to jest ewidentna strata. Strata jest od 69 do 129 milionów dolarów. A jeżeli uwzględnić inflację, to pomiędzy 121 a 227 umoczyli. Więc po prostu grubo, naprawdę grubo. Nie wiem co się dzieje, no ale jakoś tak to w Hollywood wygląda. Kebab Killa. Uwielbiam ten film. Akurat dzisiaj czytałem ciekawostkę o tym, 13 Wojownik. No więc widzisz, rzeczywiście no to jest jakaś dziwna sprawa. 13 Wojownik nie był najgorszy, szło obejrzeć. Tak, Lance, to rzeczywiście był dosyć w miarę sensowny film. Ja pamiętam, jak go widziałem w kinie, bo tam akurat były dwa jakoś tak filmy z Antonio Banderasem, bo one się nałożyły, no i rzeczywiście było w miarę sensownie. I słuchajcie, kolejnym filmem, który umoczył, i to akurat mnie nie dziwi, bo rzeczywiście według mnie jest to również produkcja, która nie powinna w ogóle powstać. Jak ktoś stwierdził, to jest po prostu, jak ktoś stwierdził, że robimy taki film, to jest debilem. Dlatego Terminator Dark Fate, Mroczne Przeznaczenie bodajże, tak? 2019 rok, przepraszam bardzo. Budżet 185-196 milionów dolarów, więc no dosyć już poważny budżet. Film zarobił 261 milionów dolarów. Przypomnę, te budżety nie uwzględniają marketingu, reklam i tak dalej, i tak dalej. Przy takowym budżecie i takich zarobkach film stracił od 110 do 130 milionów dolarów. No nic dodać, nic ująć. 130 milionów dolarów w plecy, panie i panowie. I tylko przypomnę, że za ten film, za produkcję tego filmu był odpowiedzialny James Cameron. Oczywiście, że tak. Nasz ulubiony reżyser, no i jakoś tak się niespecjalnie udało. Kolejna animacja teraz na liście, panie i panowie. Chyba polski tytuł to jest Naprzód, Onward. To jest animacja Pixarowa bodajże. To jest animacja chyba Pixarowa, tak, jak najbardziej. Film z 2020 roku, więc w miarę świeży, w miarę nowy. Budżet 175-200 milionów dolarów, to już jest potężne pieniądze. W wersji anglojęzycznej Chris Pratt podkładał głos, między innymi Chris Pratt, bo tam jeszcze pamiętam, że chyba był też Tom Holland, zgadza się, czyli Spider-Man się pojawiał, czyli mieliśmy Spider-Mana i Star-Lorda w jednym filmie. I film kosztował 175-200, a zarobił 142. Więc według różnych obliczeń 130 milionów dolarów w plecy. Pomyślcie, co byście zrobili, jakbyście stracili 130 baniek, to jest po prostu jakieś nieporozumienie. Już tutaj patrzę, co piszecie. Terminator Dzień Sądu, no tu się nie dziwię, wszyscy ostro po tym jechali, Krzysztof Kubiak. No tak, bo jeżeli dostajesz kaszalot, wiesz, no wszyscy mówią, ok, mamy pierwsze dwie części Camerona,
i długo, długo nic. No trzecia może być jeszcze. No ja powiem więcej, że czwórka, czyli Salvation, gdzie tak naprawdę nie pojawił się Arnold, no umówmy się, że się nie pojawił, miał się pojawić, ale on był wtedy już gubernatorem, długo by gadać na ten temat, no było jeszcze w porządku, ale to, co się działo później, no to tego się już nie da oglądać i no ja nie chcę, ja w tym momencie chcę nowego. Tak, bardzo są to budżet napompowane, Nocturno, bo to też pamiętaj o tym, że no co tu dużo mówić, wiesz, no masz takich ludków i nagle się okazuje, że przychodzi jakiś, wiesz, facet, który ma na przykład catering, tak, żarcie. Tutaj przychodzi ktoś od czegoś innego i wszyscy dostają ogromnie te pieniądze. Pamiętaj, że na przykład Arnold przy okazji trzeciego Terminatora, czyli Buntu maszyn, jego kontrakt to było $25 milionów i on miał no, jako gwiazda, prawda, jako jak najbardziej znana osobowość, jako facet, który no, ciągnie tę serię, miał kontrakt tak zwany pay or play, czyli nieważne było, czy kiedy już podpisał kontrakt, jeżeli na przykład stwierdzili, ok, to jest scenariusz, gdzie pojawiasz się, film będzie trwał 2 godziny, ty pojawiasz się przez godzinę w tym filmie. Jeżeli na przykład okaże się, że w pewnym momencie zmienili kontrakt i okazało się, nie, to wiesz co, to nie będzie godzina, tylko ty, Arnold, się pojawisz przez 10 minut w tym filmie, on cały czas dostaje $25 milionów. Jeżeli Arnold się pojawi w tym filmie przez minutę, tak, zgadliście, on cały czas dostaje $25 milionów. Tak na przykład w ten sposób Johnny Depp za Ostatnich Piratów z Karaibów, z których go wyrzucono, on za ten film dostał $10 milionów, a nie zagrał ani sekundy, bo miał kontrakt właśnie gwiazdorski. No, zdarza się. Patrzę dalej, co piszecie. Terminator 6, to się nie dziwię, wszyscy ostro jadą po tym. To jest po prostu, ten film to jest porażka. Naprzód trafił dlatego, że wszedł przed lockdownem. Możliwe, wiesz, możliwe, bo rzeczywiście to nie jest najgorszy w filmie. Ja pamiętam, też robiłem recenzję i to było grubo. Tak, wszystkie kwoty, które podają, to są w dolarach amerykańskich, więc no nie trudno tutaj się domyśleć, że większość tych filmów, jeżeli nie wszystkie, to będą oczywiście amerykańskie produkcje. Reszta świata dogoniła Pixara w technologii animacji komputerowej, więc studio ma większą konkurencję. Zgadza się, ja na przykład uwielbiam, no nie do końca takie dopracowane, uwielbiam produkcje to się nazywa studio chyba Ardmore, czy Aardman. Tam oczywiście skąd jest Wallace i Gromit, Baranek Sean i tak dalej, uwielbiam, no ale tak to rzeczywiście jest. Słuchajcie, lecimy dalej, bo kolejna produkcja, no i akurat to mnie nie dziwi, ponieważ ten film mi się nie podobał. Jest to produkcja z 2021 roku, reżyseria Lena Wachowska, Matrix Resurrection. Musicie mi podrzucić, jaki jest polski tytuł, bo nie chcę mówić Matrix Wskrzeszenia, chociaż możliwe. Film miał budżetu $190 milionów, a na całym świecie zarobił 156. Więc strata 130 baniek, jeżeli uwzględnimy inflację 140. Dziękuję bardzo, Krzysztofie. Matrix Reaktywacja. Taki jest polski tytuł, a tutaj Matrix Zmartwychwstanie. No musicie się ogarnąć. To jest ten film z 21 roku, to jest czwarta część Matrixa w każdym razie. Więc tak to rzeczywiście jakoś wyglądało. Kolejna produkcja to jest film z 2018 roku i muszę przyznać, że ja jej nie kojarzę. W rolach głównych Storm Reid, Oprah Winfrey, Reese Witherspoon i kilka innych osób, jeszcze Chris Pine i Zach Galifianakis. The Wrinkle in Time, panie i panowie, taki jest film właśnie z 2018 roku. Nie kojarzę go, w ogóle nie kojarzę, a filmami, że tak powiem, się interesuję od kilku ładnych lat. Budżet to $125 milionów, więc też w miarę spory, a poza tym Oprah Winfrey no nieczęsto pojawia się w filmach, a jak się już pojawia, to rzeczywiście wygląda to raczej dobrze. Film zarobił, i tutaj jest kolejna zagwozdka, słuchajcie, ten film, Wrinkle in Time, budżet $125 milionów, zarobił $133 miliony. Ile ten film stracił? Nawet pokażę wam, jak wygląda plakat, więc może będziecie wiedzieli, o którą produkcję chodzi. Wrinkle in Time. Jak myślicie? Wpisujcie w komentarzu, jaka jest wtopa finansowa. W ogóle ja w tym momencie widzę, że teraz dopiero zauważyłem, tutaj jest pokazane, gdzie oglądacie, bo to jest taka mała ikona przy waszych komentarzach i widzę, że gro z was jest na YouTubie, ale chociażby właśnie wszechstronny paid jest jak najbardziej, tutaj jest widzicie, mała taka ikonka, jest na Twitchu, więc bardzo mnie to cieszy. Dajcie znać jeszcze raz, jak myślicie, ile ten film mógł. Dziękuję bardzo. Dariusz, polski tytuł Pułapka czasu. Był to remake jakiegoś filmu Disneya. No i okej, w porządku. I patrzę, Kebab Killa 150.
Tutaj zgaduje Jurek 190, 120, 90, 120, a tutaj jest, proszę bardzo, 110. No i słuchajcie, panie i panowie, zobaczymy, kto był najbliżej, bo jeżeli chodzi o tenże właśnie film, no to on, delikatnie mówiąc, umoczył 130 milionów dolarów. Więc Jurku, wstrzeliłeś się mniej więcej. Nocturno prawie też się wstrzelił. 130 milionów umoczył. Ja tak się zastanawiam, jak w ogóle komuś takie można dać pieniądze. No ale słuchajcie. Dobra, lecimy dalej. Kolejna produkcja. Tak, kolejną produkcję również ja pojechałem, bo według mnie również było słabo, beznadziejnie i bardzo mnie nie cieszyło, że no, takowa produkcja powstała. Dark Phoenix, X-Men Dark Phoenix, czyli Mroczna Phoenix. To był ostatni film, że tak powiem, z tego nowego rozdania, z tymi nowymi aktorami. Rok 2019. Budżet 200 baniek, film zarobił 252 miliony. A ile na czysto wyszło? Otóż na czysto wyszło gdzieś pomiędzy minus 79, 133 miliony dolarów. Więc rzeczywiście jest to gruba. Cześć Paradoks, witam Cię bardzo serdecznie, Kopela. Właśnie sobie gadamy sobie o czym? Gadamy sobie o tym, ile filmy potraciły pieniądzurów. Więc rzeczywiście są to poważne pieniądze w ogóle, jak można było. I to mnie zaskoczyło, bo akurat no, dosyć znana produkcja, to prawda Rolanda Emmericha teraz, mowa o filmie Moonfall z 2022 roku. Wystąpili Halle Berry, Patrick Wilson, John Bradley, Michael Pena, Charlie Plummer, no rzeczywiście dosyć fajna obsada. Karolina Barczak nawet się pojawiła. To jest oczywiście ten film. No ja wiem, że Roland Emmerich przyzwyczaił nas do takiego, a nie innego kina. No wiadomo, czasami powiedzmy tak, Dzień Niepodległości był w porządku, Uniwersalny Żołnierz już tak, no ale Godzilla, no niekoniecznie to rzeczywiście mu wychodzi dobrze. W każdym razie Moonfall, budżet 138 milionów dolarów, panie i panowie, a film zarobił 67. Więc można pomyśleć, skoro 136, 67, to on tak stracił gdzieś koło 60 milionów. Nic podobnego, panie i panowie. Moonfall stracił 138 milionów dolarów, czyli cały budżet produkcyjny, nie budżet na reklamę i tak dalej. No, tyle ja cię kręcę, jak można. W ogóle na zakończenie spróbuję podać wam, mam tutaj, mam nadzieję, że nie uciekło mi nigdzie, artykuł, gdzie jest 5 największych w top tego roku, więc zobaczymy sobie, jak to wyglądało. Dalej, kolejna produkcja udowadnia, że my mamy dość odgrzewanych kotletów. To, co dopiero mówiłem przy okazji Cudownych Lat. Tak samo tutaj, rzeczywiście nowa wersja starego hitu. I ja to bardzo często wam mówię, nie lubię, kiedy Disney bierze i robi filmy aktorskie swoich animacji, bo to jest dla mnie słabe, to jest dla mnie niedobre, to jest dla mnie cienkie. Mulan, panie i panowie, z 2020 roku. 200 milionów dolarów budżetu. Wow, grubo. 66 zarobił, a stracił 141. I oczywiście wiem, że te kwoty się nie zawsze sumują, no ale tak to jest akurat podawane. Ja nie będę się kopał z wiatrakami. Tutaj teraz kolejna produkcja od Disneya i musicie również pomóc mi w tytule. Tytuł Mars Needs Moms, czyli Mars potrzebuje mam, no tak można byłoby powiedzieć. Głosu użyczali Seth Green, Don Fogler, no więc w miarę ciekawi aktorzy, Joan Cusack, więc w miarę fajnie. Dajcie znać, czy wiecie, jaki to jest tytuł, bo ja no niestety z racji tego, że nie przebywam w Polsce od kilku ładnych lat, no oglądam filmy po prostu tutaj, więc dajcie znać. Tutaj widzę, że Leszek się odnosi do tego, że lockdown zabił Mulan, tak, on dosyć szybko, z tego co pamiętam, trafił na Disneya, co nie? No, ale tak samo można było wkalkulować, bo wiele produkcji na przykład trafia bezpośrednio na platformę streamingową, ale potem mówią na przykład po tam kilku miesiącach, ten film zarobił tyle i tyle, ponieważ dzięki niemu dostaliśmy tyle subskrypcji, i tyle, że tak powiem, osób kupiło i tak dalej, i tak dalej. W ogóle teraz jest niezłe jajo, zaraz zanim coś powiem, no to motyw jest taki, że w piątek mieliśmy pierwszą część Continentala, tak, ze świata Johna Wicka i to są 3 części, więc będzie 3 tygodnie trwało, a można Amazona wykupić na miesiąc. Mamy 30-dniowy okres próbny, za który nie płacimy ani grosza, i potem rezygnujemy i jest wszystko w porządku, nie płaciliśmy dalej. No, można zaszaleć. Proszę bardzo, Matki w mackach Marsa. Tak jest tytuł polski. Dziękuję bardzo
Leszku i Krzyśku, bo dali tutaj rzeczywiście informacje. Film kosztował 150 milionów, jest to produkcja z 2011 roku. Zarobił 39 baniek i stracił od 100 do 144, więc dosyć poważne pieniądzury. Jeżeli uwzględnić inflację, to nawet 187 milionów na dzisiejszy, także po prostu bardzo dużo. Kolejna produkcja i no tak, no tutaj rzeczywiście film nie okazał się wielkim sukcesem, mimo że go widziałem w kinie. Mowa o filmie Pan, o Piotrusiu Panu z 2015 roku. Film kosztował 150, zarobił 128, a stracił około 150. Zaraz zobaczę, co piszecie, bo tutaj widzę, jakieś komentarze się pojawiły. Pate pyta: Marcino, kiedy twoja recenzja Powrotu do przyszłości, bo na przestrzeni tych lat twojego kanału na YouTubie jeszcze nie było recenzji, a już widziałem wiele recenzji polskich YouTuberów Back to the Future i wszystkie były świetne i każdy oceniał na 10. Wiesz co, że było śmieszniej? Dzisiaj akurat przeglądając nomen omen TikToka, akurat trafiłem na materiał, gdzie sprzed kilku lat, gdzie to właśnie Michael J. Fox na gitarze występował, nie pamiętam jak nazywa się kapela, w każdym razie właśnie odgrywał Johnny B. Good. Czy będzie? No nie wiem, możliwe, że jak się nadarzy jakaś okazja, jakaś rocznica albo coś, zobaczymy jak to będzie wyglądało. Może by się coś takiego zrobiło. Dobra, lecimy dalej. Kolejna produkcja z 2015 roku. On był słaby, jak widać dla wielu produkcji, a tutaj proszę bardzo, w rolach głównych, panie i panowie, George Clooney, Hugh Laurie, czyli Dr. House. Kogo takiego jeszcze mamy tutaj znanego? Katrin Hahn, no, czyli w tym momencie niedługo pani, która dostanie swój serial o Agacie Harkness. Mowa o filmie Tomorrowland z 2015. Budżet 180-190 baniek, więc dosyć zacny już. Pamiętacie, to jest 8 lat temu. Zarobił 209, a stracił, proszę bardzo, od 90 do 150 milionów dolarów. No to jest po prostu dużo naprawdę pieniądzów. Tutaj widzę, że Krzysztof, człowiek z Odwiedzy Tajemnej, podrzuca, że polski tytuł tego filmu Pan to Piotruś wyprawa do Nibylandii. Taki akurat jest. No, ja pamiętam, że to widzieliśmy chyba z Mają w kinie i jakoś tak akurat przeszło. Kolejna produkcja i mi się wydaje kolejna, którą właśnie dorwał Pandemix, to Jungle Cruise, w którym wystąpił m.in. tutaj widzę The Rock i kilku jeszcze innych znanych aktorów. Jungle Cruise z 2021 roku, budżet 200 baniek. 200 baniek, więc naprawdę dosyć poważny wydatek. Zarobione 220 baniek, a strata 150. Wow, po prostu bardzo dużo. Tutaj Paradoks pisze, że Kraina Jutra dla mnie świetny film. No widzisz, ale tak jak mówię, to się pojawiają filmy, które nie są najgorsze, no ale z jakichś powodów straciły mnóstwo pieniądzów, tak? No 13 Wojownik też nie był złym filmem. Naprzód też nie była najgorszą animacją, no a rzeczywiście jednak tak się działo. Wyprawa dżungli weszło po pandemii. No możliwe, że akurat wiesz, no jeszcze się kina nie odgrzały, bo pamiętam, że to chyba był pierwszym wielkim hitem popandemicznym, to był właśnie Matrix, nie Matrix, Top Gun, Maverick. Mi się Maverick z Matrixem nałożył. I to było rzeczywiście to. Dobra. Teraz film z 2012 roku i muszę wam powiedzieć, że ten film trafił do pierwszej dziesiątki najgorszych filmów, jakie robiłem na YouTubie. Bo tak, ja już od dawna jestem na YouTubie w różnych mutacjach, ale mowa o filmie Battleship. To jest ekranizacja gry Statki. Jeżeli pamiętacie, no to grało się w szkole, nie wiem czy dalej się gra, ale grało się w szkole właśnie w statki, rysowało się jednomasztowce, 2, 3 i tak dalej, i tak dalej. No i tutaj tam między innymi Rihanna się pojawiła, tam chyba nawet Liam Neeson i kilka innych osób, no ale słuchajcie, film 2012 rok, czyli 11 lat temu, budżet 220 milionów dolarów, więc potężny, naprawdę potężny budżet, dużo, tak, to jest ta produkcja z Liamem Neesonem, zarobek 303 miliony dolarów, więc ktoś pomyślał, budżet 220, zarobił 303, więc jest fajnie. No nie. Film stracił 150 milionów dolarów. Jakże można tak było zrobić? No po prostu, co tu dużo mówić. Grubo po prostu, no ale stało się. I kolejny film, który no, też nie jest najgorszy. Nie jest to może kino klasy A, ale rzeczywiście jest to nawet no, nie najgorsze kino. Król Artur, Legenda Miecza, tak bym mógł powiedzmy przetłumaczyć ten film. Guy Ritchie, reżyseria, oczywiście w rolach głównych Charlie Hunnam, ktoś jeszcze pojawia, Jimon Hounsou, Jude Law, Eric Bana, no więc jest kilku w miarę sensownych, fajnych
fajnych aktorów, więc teoretycznie to wyglądać powinno dobrze. Tym bardziej, że Guy Ritchie, no co tu dużo mówić, robi w miarę sensowne, ciekawe, interesujące filmy, co nie? No a jednak się nie udało, bo film kosztował 175, zarobił 148, a stracił ponad 150. Więc po prostu no bardzo, bardzo, bardzo źle, bardzo grubo i co tu dużo mówić, no niewesoło. Kolejna produkcja, jeżeli mnie pamięć nie myli, i tutaj będziecie musieli również pomóc mi z tytułem, ale chyba Julian z Brud z kosmosu dosyć konkretnie pojechał po tym filmie. Oryginalny tytuł Turning Red. Jest to animacja z 2022 roku. Oczywiście u Walt Disney Studio, bo oni prawie wszystko teraz robią. Więc dajcie znać, czy pamiętacie, jaki jest polski tytuł. Nie wypanda, proszę bardzo, tutaj już Wiktor podrzuca. Nie wypanda, dziękuję bardzo, to nie wypanda. Więc ten film również okazał się jedną z największych porażek finansowych. Budżet 175 milionów dolarów, a zarobek 19 milionów dolarów. Nie, nic mi się nie pomyliło. Strata 167. Wow, po prostu naprawdę takie pieniądze. Oczywiście uwzględniając inflację to jest tyle samo, bo to zaledwie rok temu, ale po prostu grubo. To było po prostu grubo. Coś prawie. Także po prostu pieniądzury są kosmiczne, ogromne. No to dużo mówić, nie będziemy się nawet wygłupiać. Jest to dużo pieniądzurów straconych. No ale o tym sobie zaraz przejdziemy sobie dalej. Patrzę i ja czekam na trzecią część Sherlocka. Paradoks. Powiem Ci tak, kiedyś podczas jednego właśnie z odcinków była informacja, że Robert Downey Jr. jak najbardziej zainteresowany i powiedział, trzecia część Sherlocka jest dla studia priorytetem i produkcja trwa już 12 lat. Także ja przyznałem studiu chyba Warner Brothers bodajże, nie pamiętam, możliwe, że Warner Brothers, nagrodę imienia Poczty Polskiej za najszybciej dostarczoną paczkę, bo to po prostu się nie nadaje, no jakoś tak to jest. Pixar robi coraz gorsze animacje, no kiedyś odstawali jakością tych animacji, ale tak jak tutaj właśnie mówiliście wcześniej, świat ich dogonił Pixar, no i w tym momencie już jest tak sobie. Patrzę dalej, gdybym takie pieniądze przewalił, za to bym ze 100 razy poszedł do paki, no a tam widzisz, jakoś tak się udało, że dziękuję bardzo. Wiktor pisze, moja siostra była na tym w kinie z klasą i dzieciaki mówiły, że im się podobało. Ogólnie dzieciom się ten film podobał, ale to dla nich nie jest film, więc krytycy, no dokładnie tak to wyglądało. Dobra, patrzymy dalej, bo jeszcze kilka tych produkcji tutaj zostało. A jeszcze chcę omówić 23 rok, jak na razie, bo rzeczywiście nie do końca to wszystko jest. Słuchajcie, no znowuż musicie pomóc z tytułem. Co tu się dzieje? Wynocha. Słuchajcie, tytuł filmu to Mortal Engines. Jest to film z 2018 roku, post-apo. Nawet nie spodziewałem się, że taki film może tutaj trafić, bo to rzeczywiście nie jest film, no co tu dużo mówić, jakiś A-klasowy, można by rzec, no ale zapewne miał dosyć duży budżet, tak? Więc sobie zaraz zobaczymy. Budżet 150 milionów dolarów, więc budżet dosyć zacny, dosyć poważny. A jak to wygląda po wszystkiemu? No bo budżet, wiadomo, to nie wszystko, ale Mortal Engines, panie i panowie, czekam na tytuł. O, dziękuję bardzo, Krzysztof. Zabójcze maszyny, czyli przetłumaczony 1:1. 110 milionów dolarów budżet, ale zarobił tylko i wyłącznie 83 bańki. No więc strata 175. Ja cię kręcę normalnie. Tak Singowa to musiała tam się chyba zapłakać w tym wszystkim, bo rzeczywiście no, jest poważnie. I słuchajcie, brązowy medal, jeżeli chodzi o największe straty. Ja wiem, że tutaj to się różni czasami, ale tak naprawdę patrzę, że to jest wszystko uwzględnione inflacyjnie między innymi, bo kolejna produkcja to budżet 250 milionów dolarów, zarobek 260, no ale przy tym The Lone Ranger i to musicie podrzucić. Wiem, że Armie Hammer i Johnny Depp pojawili się w tym filmie. Zgadza się, Tom Wilkinson, jeszcze William Fichtner, Barry Pepper, więc nawet w miarę kilku ludzi. Czy może rzeczywiście podrzucili tak samo, czyli The Lone Ranger, czyli samotny ranger, samotny myśliwy, to mogli różnie to wrzucić. W każdym razie film The Lone Ranger stracił od 160 do 190 milionów,
a jeżeli uwzględnimy inflację, to jest ponad 230 milionów dolarów. Jeździec znikąd. Dziękuję bardzo, Wiktor, że podpowiadasz. No po prostu masakra jakaś, masakra. Ja nie wiem, jakie takie pieniądze można stracić. A na miejscu drugim, czyli srebrny medal, film z 22 roku, czyli świeżynka, jak najbardziej. I tutaj powiedziałbym, że Dziwny Świat, no ale to pewnie jest inny tytuł polski. Strange World, animacja od co? Od Disneya, oczywiście, że animacja od Disneya, bo inaczej by nie mogła być. Jake Gyllenhaal, Dennis Quaid, Lucy Liu, oczywiście oni podkładali głos w wersji anglojęzycznej, nie wiem jak jest w polskojęzycznej, no ale rzeczywiście film dosyć konkretnie stracił. Strange World, budżet 180 milionów dolarów. No, Dziwny Świat, więc jednak się udało. 180 milionów dolarów budżet, zarobił 73, a stracił 197 milionów dolarów. Także po prostu bardzo, bardzo zabawnie. Tak, Mała Syrenka była porażką i oni, domyślam się, że oni będzie przy okazji największych wtopów w 2023 roku, bo rzeczywiście grubo. I słuchajcie, miejsce pierwsze, film z 2012 roku. Budżet 263 miliony dolarów. I widziałem ten film i czytałem książkę, na podstawie której zrobili ten film, bo to miała być wielka franczyza, bo tam wiadomo, książka jest kilka tomów. Nie udało się. 263 miliony dolarów budżet. 284 miliony zarobił, ale stracił od 112 do 200 milionów dolarów. Grubo, co? Grubo, co? I tak to straciło nasze ulubione studio. Oczywiście, że tak. Nasze ulubione studio, czyli Disney. Miała to być kolejna ich wielka produkcja, a mowa o filmie pod tytułem John Carter. Rzeczywiście no miało być dobrze, a wyszło jak zawsze. Nie wygląda to za dobrze. 200 baniek, słuchajcie, 200 baniek umoczyli. To jest po prostu nieporozumienie. Jest to największa strata. Jeżeli uwzględnić inflację, to jest ponad 250 milionów dolarów. 250 milionów dolarów. Ja się zastanawiam, jak można było takie pieniądze po prostu stracić, no ale z tego co wiem, to właśnie to miała być taka wielka, no co tu dużo mówić, seria, wielka franczyza, ale się no, niestety nie udało. Po prostu grubiutko. No dobra, a teraz panie i panowie, pora na rok 2023. Więc tutaj mamy dziesiątkę, powiem wam, dziesiątkę filmów, które najwięcej straciły jak na razie. No, to jest za The Numbers, czyli portal, który zajmuje się właśnie tylko i wyłącznie zarabianiem, liczeniem pieniędzy, które rzeczywiście były zarobione. Sekundkę nawet zobaczę, czy mogę to jakoś fajnie wam pokazać, żeby to miało ręce i nogi. Dobra, mogę chyba wam pokazać, będzie w porządku. Słuchajcie, zaczynam od miejsca 10. Na razie. To jest artykuł sprzed ilu miesięcy? Może tygodni? Nie, to jest artykuł sprzed miesiąca, więc tak to jest, panie, panowie. A ja na sekundkę się wyłączę, bo mam ważną rozmowę telefoniczną, więc jednak się, panie i panowie, rozłączyło. Jesteśmy, dobra, więc mogę wam pokazać. Już tutaj wrzucam. Proszę bardzo. Było pytanie o Małą Syrenkę i Mała Syrenka również się musiała pojawić, panie i panowie. Mała Syrenka, budżet 250 milionów dolarów, zarobił 563, ale to oznacza, że film tak naprawdę zarobił zaledwie 63 miliony dolarów. Czy jest to porażka? No, biorąc pod uwagę, domyślam się, że studio chciało troszkę więcej zarobić, więc można pomyśleć, że co to dużo mówić, reklamy kosztowały około 250 milionów dolarów, tyle co budżet, więc słabo. Szybcy i Wściekli 10, panie i panowie, budżet 349 milionów dolarów, film zarobił 719, więc teoretycznie również w miarę fajnie, no ale jednak niestety nie udało się. Czy tutaj jest podane? No niekoniecznie, nie popatrzcie, nie podajemy, ale okazało się, że nie zarobiło aż tak dużo, jakby sobie to życzyło wytwórnia. Transformers Bunt Bestii, no niech będzie Bunt Bestii, tak przetłumaczyli. Budżet 195, zarobek 427 milionów dolarów, no ale okazało się, że rzeczywiście to nie jest wystarczająco, bo jest to najgorzej zarabiający film w serii o Transformerach, więc też niekoniecznie dobrze. Pierwiastkowy przetłumaczyli, bo dałem, żeby przetłumaczyli, no dobrze, Elementals. 200 baniek budżet, zarobek 423 miliony dolarów, więc no rzeczywiście nie wygląda to dobrze. Jakiś dziwny w ogóle ten artykuł, no ale no niech będzie.
chociaż Elemental zaskoczył analityków, pozostając na rynku wystarczająco długo, aby stać się rentownym. Jego sukces ograniczonym dużym budżetem. No, zdarza się. Maszyna. Tego filmu w ogóle nie kojarzę. Machine. 20 milionów budżet, zarobek około 10 baniek. A to jest przecież Mark Hamill, sam Luke Skywalker. Więc rzeczywiście jest słabo. Misja niemożliwe. Mission Impossible. Budżet 290, zarobił 491, panie i panowie. No, pewnie się spodziewali, że więcej będzie, no ale zobaczymy. Film miał rozdęty budżet w wysokości prawie 300 baniek, a do tej pory zarobił jedynie 491. No, pewnie chcieli zarobić koło miliarda, bo to bardzo często tak jest. To, że te filmy zarobiły tak mało, to nie oznacza, że to są porażki wielkie finansowe, ale studio chciało więcej. No. Pamiętam, że zwolnili, miał być trzeci oczywiście The Amazing Spider-Man z Garfieldem, ale okazało się, że drugi Spider-Man zarobił tylko 800 baniek, więc za mało. Lecimy dalej. Ruby Gillman, nastoletni Kraken. Budżet 70 baniek, a zarobił tylko 40. Oczywiście to jest budżet no, bez uwzględnienia na reklam, więc po prostu grubo. Tak, to jest automatycznie włączyłem, bo tak to byłoby po angielsku, więc jest słabo, więc błysk. The Flash oczywiście, panie i panowie, budżet 200 baniek, zarobił 268 milionów, no i tutaj trzeba już mówić o tym, że film stracił, bo to nie wierzę bajce, żeby akurat dochód na poziomie 68 milionów pokrył wydatki na reklamę, no ale tutaj było dużo więcej rzeczy, bo trzeba zapamiętać, że przecież Ezra Miller, były te jazdy z nim cały czas, on tam tutaj coś odwalił, tutaj coś się działo, nie było pewne, czy on zostaje, czy może wywalamy jego, robimy dokrętki z nową obsadą, może Grant Gustin z serialu przyjdzie, no niestety nie udało się. Tak jakoś wyszło. Tylko i wyłącznie tak, no ja wrzuciłem, przetłumaczyłem to tylko i wyłącznie po to, żebyście no, mogli zobaczyć, jak to wygląda. Błysk ktoś przetłumaczył. No. To jest Google tak tłumaczy. Słuchajcie, Indiana Jones i tarcza przeznaczenia, artefakt przeznaczenia, no ale niech im będzie. 300 milionów dolarów, 68 zarobił. No ale w tym momencie wiadomo, że film stracił dosyć sporo. Mówiłem, że 68 milionów zarobił, no ale czy studio wydając 300 milionów dolarów chce zarobić 60 baniek? Domyślam się, że studio wydając 300 milionów dolarów chce zarobić no z miliard pewnie, co nie? No ale jakoś się okazało, że starsi widzowie tacy jak ja i młodziole tacy jak wy, no nie byliśmy bardzo zainteresowani. To jest miejsce drugie, a jak myślicie, kto na pierwszym miejscu? No wpisujcie mi, kto w tym roku najbardziej umoczył, wtopił, co rzeczywiście to wyglądało. No dajcie znać, sobie napiję herbatki. Bo jestem ciekaw, co powiecie. Która produkcja była tą, która najbardziej umoczyła, bo rzeczywiście tych produkcji jest dosyć sporo, które no, zmieniło się dużo rzeczywiście. Patrzymy. Wiktor Z. Mam nadzieję, oczywiście, że Barbie. No Barbie zarobiła ponad miliard, coś tam. W tym momencie jest chyba na 11 miejscu w rankingu wszechczasów. Chyba kiedyś podawali, że film może wyjść na czysto, na zero, musi zarobić budżet razy 2. No jakoś tak to jest, bo to zależy od filmu. Wiadomo, że reklama, marketing, no czasami są takie filmy, które niby się pojawią znikąd, jak na przykład Cube, jak na przykład pierwszy Matrix, które tak nie były bardzo reklamowane, a stały się wielkimi hitami. Proszę bardzo, Oppenheimer tutaj podajecie, Jurek pisze. Tutaj jest, że Poradna zdrady 2. Tutaj, że Meg 2. Słuchajcie, no to nie trzymam was dużej niepewności. Pierwsze miejsce wśród filmów, które najbardziej umoczyły jak do tej pory w tym roku to Nawiedzona posiadłość. Niech będzie Haunted Mansion. W każdym razie Haunted Mansion, panie i panowie, tak jest tytuł angielski. Budżet 157 milionów dolarów, a film zarobił 59 milionów dolarów. Więc co tu dużo mówić, jeżeli nawet tylko policzcie 1 do 1 i nie będziecie do tego jeszcze dodawali budżetu na reklamę, no to film stracił prawie 100 baniek. Jest to oczywiście produkcja Disneya, bo jak widać Disney chyba chce, że tak powiem, chwycić zbyt wiele. No rzeczywiście tak to jest. Tutaj pisze się, że Renfield stracił był dużo. Tak, Renfield był wielką porażką, tylko że Renfield nie miał budżetu rzędu, 100 iluś tam milionów dolarów, tylko Renfield miał budżet kilkanaście milionów dolarów. I dlatego, no to jest po prostu nieporozumienie. To jest nowa wersja, remake tego horroru z Murphym z 2003. Możliwe. O, tutaj widzę, że dorzucacie, więc zapewne, skoro dwie osoby mówią, to musi być prawda. No, 100 baniek umoczyli i słuchajcie, ja tak się zastanawiam po tym wszystkim,
ile tych pieniądzurów rzeczywiście ten Disney umoczył, bo jeżeli tylko i wyłącznie oni tak rocznie moczą, no ja sobie zdaję sprawę, że potem te filmy są wrzucane na Disney Plus, prawda? One są potem sprzedawane na płytach DVD, na Blu-rayasach i tak dalej. I część tych pieniędzy można odzyskać. To na przykład było chyba z Terminatorem właśnie trzecim Boom Machine, który w kinach stracił, ale potem na Blu-rayasach, znaczy jeszcze nie było Blu-rayasów, na DVD, to się wyrównało i to wyszło wszystko na zero, więc z tym może być różnie. No ale muszę przyznać, że no, powiem tak, jest 10 filmów, a z tych 10 filmów widziałem 1, 2, 2, dalej 2, no zobaczymy, dalej 2, 3, o jest 3, 4, 5. Widziałem 5 filmów z tej dziesiątki, więc no nie jest ze mną tak najgorzej, aczkolwiek no nie wszystko było to rzeczywiście dużo, bardzo dużo Krzyśku jest na tych wszystkim jest Disneya. Bo jakoś tak to wygląda, że no co tu poradzimy, panie i panowie, coś tutaj jakoś tak to rzeczywiście bywa, no ale ja nie to to jest tak, to nie jest z mojego portfela, no lipa kabaret, lipa ogromna. Na szczęście to nie jest z mojego portfela i ja nie będę płakał. Ja nie będę akurat z tego powodu płakał. Na szczęście, no bo no, ja bym sobie tutaj musiał tak, że powiem płakać, no to pomyślcie, to jest ogromne ilości pieniądzurów. To są ogromne ilości pieniądzurów i rzeczywiście, no ja nie wiem, ja naprawdę nie wiem dokładnie, ile tych pieniądzurów Disney stracił. Bo jeżeli na przykład popatrzycie, tak, to jest grubo. To jest rzeczywiście gruba sprawa. No i co tu dużo mówić, jeden film 100 baniek, a więcej to wie, że rzeczywiście jest grubo po prostu. To patrzę tutaj, co piszecie jeszcze. Takim twórcom jak ty powinni dać, zrobilibyście z tych 100 baniek górze. No coś by wyszło rzeczywiście z tych 100 baniek, coś by się Dariusz Tokarczuk, dziękuję bardzo. Zostałeś wspierającym, tak? Bardzo mnie to cieszy. O tej widzę, proszę bardzo. Kabaret się dzisiaj rozruszał. Nie dość, że Kabaret 2020 stał się wspierającym, to jeszcze użytkownik Kabaret podarował innym pakiet wspierania. Także Dariuszu Tokarczyku, Darku, odezwij się do nas na naszej prywatnej grupie Skruchowisko VIP na Facebooku. Jeżeli masz Facebooka i na przykład nazywasz się inaczej, to daj znać, że to właśnie ty jesteś. Będziemy mieć możliwość. Także ja również w imieniu Darka dziękuję bardzo serdecznie, bo rzeczywiście jestem zadowolony z tego powodu. Nie wiem, powiem od razu, nie wiem jak to działa, czy na przykład dostałeś, Darku, nie wiem, wspieranie na miesiąc, na rok, czy na ten, musisz sobie sprawdzić, żeby rzeczywiście być na bieżąco. No tak, te pieniądze idą gdzieś w las, no bo dlatego mówiłem kilka tygodni temu, że Disney w Australii powiedział koniec, dziękuję bardzo, nie będzie już więcej DVD, bo dla nich to jest tylko im plus, bo pomyślcie w ten sposób, że oni robią taki film na przykład jak John Carter, który wtopił 200, uwzględniając inflację, 250 baniek, no i oni ten film potem chcą sprzedać tak w Tesco, w Biedronce i tak dalej, więc trzeba ten film wydrukować, przetłumaczyć, płyty wypalić, trzeba je rozesłać, auto, transport i tak dalej, w sklepie i to wszystko zajmuje, a w tym momencie, jeżeli oni tego nie robią, tylko i wyłącznie mają ten nośnik nie fizycznie, a cyfrowo, no to tak, odpada im drukowanie każdego osobno, bo zrobią tylko raz, jedną grafikę i dziękuję bardzo, wrzucą to na Disney+, czy tam na innego Netflixa, jak sprzedadzą licencję, jest w porządku. Nie trzeba fizycznie tych nośników wypalać, tych płyt, nie płacimy za transport, nie płacimy za plakaty, nie płacimy za ulotki i tak dalej, odpadają grube miliardy, nie miliony, tylko miliardy w skali roku, w skali wszystkich produkcji, więc ja się nie dziwię, że oni wolą w tym momencie, ażebyśmy wykupili subskrypcję na Disneyu i nawet już nam dadzą tych pierdyliard produkcji. No mimo, że niedługo i tak naprawdę Disney podrożeje, tak mi się wydaje. No ale tak to rzeczywiście wygląda, panie i panowie, więc John Carter jest twórcą numero uno. Ja cię kręcę, no to jest po prostu nieporozumienie. Stracić 255 baniek. Pomyślcie, ile Paputek Vega mógłby za to nakręcić filmów. Normalnie przecież to jest taka kasa. Paputek mógłby z 50 filmów chyba nakręcić i jeszcze by rzeczywiście zostało. No ale zdarza się, panie i panowie, tak to jest. Słuchajcie, dzisiaj byliśmy, tak jak mówiłem wcześniej
na YouTubie, na Facebooku, czyli na moim fanpage'u, tak to ładnie się nazywa, fanpage Marcinowe Recenzje, na Twitchu oraz na Twitterze. Za tydzień również będziemy kontynuować te próby. Mam nadzieję, że mi się uda ogarnąć właśnie TikToka, że to będzie w porządku, bo jeszcze mówiłem, że mogę ogarnąć Instagrama i LinkedIn. No ale do LinkedIn jeszcze nie mam wymaganej liczby, nie wiem, obserwujących, no nieważne, nie pamiętam jak to się nam nazywa. No ale jakoś tak to jest, ale postaram się TikToka i Instagrama ogarnąć. Mam nadzieję, że się uda, że rzeczywiście Vega by pewnie walnął z 10 filmów, 30 seriali, 5 dokumentów i jeszcze by mu z tych 250 milionów zostało 250 baniek normalnie, bo on jest po prostu już podrożał, proszę bardzo, już Disney podrożał 37,99 za miesiąc, no dosyć poważnie. Ja na szczęście mam roczny chyba abonament, więc to jakoś powiedzmy w miarę się to bilansuje, także jeszcze by na Lambo mu zostało pisze kebab killa. No coś w tym rzeczywiście jest, panie i panowie, że Patrycjusz tam by rzeczywiście dał radę. Słuchajcie, dziękuję bardzo wszystkim, którzy byli, dziękuję wam za wszystkie łapencje w górze. Nie wiem nawet ile było, bo akurat jeszcze póki co nie ogarnąłem, gdzie tutaj mogę sprawdzić w tej nowej aplikacji, ale już mam nadzieję, że niedługo będzie wszystko fajnie. A co to się dzieje? Aha, to tak to mogę zrobić, że komentarze będą się pojawiały tutaj na ekranie, że nie tylko to, co ja wyświetlam, ale napiszcie coś, to zobaczymy, jak to będzie. Napiszcie coś. Oby piła nie była klapą. No mam nadzieję. Okej. Dajcie coś. O, proszę bardzo, pojawia się komentarz. No, może będzie taka opcja na przyszły tydzień. Zobaczymy, jak to będzie. O, widzicie, może akurat tak zrobimy. Panie i panowie, a z mojej strony to już wszystko. Dziękuję bardzo. My widzimy się na żywo za tydzień. A przyszły tydzień jest napakowany naprawdę jak PKS do lichenia, także wbijajcie, oglądajcie. Jestem wam za to wdzięczny. A z mojej strony to wszystko. Do zobaczenia.